Przez 20 lat byłaś żoną pastora? A ja myślałam sobie, że nie ma bezpieczniejszego człowieka niż ten, który gdzieś tam przy tym Panu Bogu wręcz zapięte go trzyma, nie? Przed ślubem ówczesny główny pastor powiedział mi, że jeśli w głowie pojawia mi się jeszcze jakiekolwiek ale, to znaczy, że nie jestem wystarczająco poddana. Nie wiedziałem, że jednak nie chcesz. Pomimo tego, że ja na przykład krzyczę, wołam, zostaw mnie, płaczę, ale to nie było jasne. Serce mi się krajało, jak syn bał się wyjść z pokoju i czekał, aż on wyjdzie z domu, albo prosił mnie, żebym przyniosła mu coś z lodówki, bo bał się iść do kuchni, bo zaraz tata go albo okrzyczy, albo wyśmieje. Zdarzyły się sytuacje, gdzie na przykład zostałam wypchnięta za drzwi z domu. I chodziłam po osiedlu, znajomi przyjechali mnie, odebrali, bo akurat wziąłam ze sobą telefon. Było w zimie, nie miałam kurtki. Że nie jestem w stanie się wydostać, tutaj nie mogę mieć kontaktu z tymi, no bo tutaj musimy iść razem. Nie mogę coś tam, bo tamci są niewystarczająco fajni i on na przykład nie lubi tych ludzi albo coś. I to było dla mnie trudne takie. No ale dobra, no to było na zasadzie, to jest nowy związek, małżeństwo, tworzymy rodzinę i tak dalej. No ktoś napisał, że to nie, to trzeba do Pana Jezusa, to nie można do psychologa. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Duszno Podcast. Dzisiaj moją gościnią jest Magda Sielatycka. Cześć Magda. No cześć. Słuchajcie, Magda jest, jakby to nie zabrzmiało, ekspastorową, studentką psychologii i twórczynią Fundacji Sztuka Wyjścia. I to jest fundacja skupiająca się na pomocy osobom mającym za sobą doświadczenia przemocy religijnej i domowej. Czy wszystko, kochanie, okej? No. A, dobra. O, tak widzę, że patrzył ten. Skupiającą się na pomocy ofiarom przemocy religijnej i domowej i troszkę o tym temacie porozmawiamy. Powiedziałaś mi, że boisz się publicznie ujawniać z takimi doświadczeniami, że w środowisku protestanckim będzie szum, ale ty masz taki silny imperatyw pomocowy, że mimo to chcesz o tym mówić, więc ja najpierw chciałam zapytać, komu byś chciała pomóc, opowiadając o swojej historii? To jest dobre pytanie. Jeszcze szczególnie podobało mi się to słowo imperatyw. Tak, być może mam jakiś imperatyw. Nie no, super. Jeśli chodzi o jak gdyby taką ludzi, o których myślę, o niesienie docelowo pomocy, to są ludzie zdecydowanie, którzy mieli jakieś do czynienia z przemocą czy domową, rodzinną, czy w kontekście właśnie jakichś wspólnot, tudzież organizacji, które stosowały metody albo były w sytuacji, gdzie te osoby były w sytuacji, gdzie tej przemocy w jakiś sposób doświadczały. I czasami ja zdaję sobie z tego sprawę, że czasami to jest kwestia subiektywna. Ale i tak to ma znaczenie, dlatego że jeżeli ktoś czuje, że doświadcza przemocy, że został potraktowany w niewłaściwy sposób, jest to temat do zaadresowania. Więc to nie jest tylko kwestia tego, że jesteśmy gdzieś tam w stanie obiektywnie to sprawdzić. Od tego są sądy, ale też jak gdyby jesteśmy w stanie też w sposób taki wsparciowy pomóc komuś, kto tego potrzebuje. A kolejna grupa ludzi, to są ludzie, którzy mają wśród swoich bliskich albo wśród swoich znajomych kogoś, kto rzeczywiście się na taką przemoc uskarża, na bycie w jakiejś sytuacji, która jest dla niego bardzo niekomfortowa, bardzo jest dotykająca go głęboko i że widać, że ta osoba gaśnie, widać, że ta osoba w jakiś sposób zachowuje się też inaczej, że jej życie nie toczy się w taki pozytywny sposób, tylko że rzeczywiście jest w jakiś sposób tak uciskana czy manipulowana i chcemy tej osobie pomóc, a nie wiemy jak. I też jak gdyby ta kwestia to jest też coś, co chciałabym gdzieś tam zaadresować, dlatego że wiele jest takich osób, którzy po prostu chcą pomóc, ale nie wiedzą jak. I teraz zawinmy sobie do początku. Może wyjaśnimy, bo chcemy tą całą historię oprzeć jednak bardzo mocno na twojej historii i na twoich doświadczeniach. Ty przez 20 lat byłaś żoną pastora? No, prawie. Prawie 20 lat. Teraz byłoby 20 w tym roku. I może dla tych, którzy są spoza środowiska protestanckiego i którzy nie wiedzą, kim w ogóle jest pastorowa, bo to jest postrzegane na wiele różnych sposobów. Sama miałaś różne przygody w związku z tym, że byłaś pastorową. Tak. Więc jakbyś mogła wyjaśnić, kim jest pastorowa, jaką funkcję w kościele, bo kościół protestancki, dobrze mówię, nie? W kościele protestanckim tak, jest... pełni właśnie pastorowa.
Dobra, no to jest super temat, to można by było długo, ale postaram się tak... Możesz długo, nie ma problemu. Nie, no wiesz, bez przesady. Więc zacznę może od takiej historii, która kiedyś mi się zdarzyła, bo rzeczywiście ta historia mi utkwiła tak w głowie, nie wiem dlaczego, ale to gdzieś mi tam utknęło i zostało. I to było już dawno, dawno temu, myślę, że na pewno więcej niż 10 lat. Kiedyś był jakiś zorganizowany taki, nie wiem, czy to wiec wyborczy, czy cokolwiek i zaproszono na to różnych tak jakby tych liderów, takie słowo właśnie funkcjonuje, czy przywódców. Tych kościelnych. Tak, kościelnych, z różnych wspólnot protestanckich. I to jak gdyby nie ma znaczenia, co za partia i tak dalej, w to w ogóle nie chcę wchodzić, ale był taki moment gdzieś tam na koniec tego spotkania, gdzie ten prowadzący polityk się, nie wiem, osobiście gdzieś tam było podawanie ręki. No i tak gdzieś, nie wiem, staliśmy, no ja byłam z tym swoim mężem no i on się tutaj przywitał po kolei z tymi mężczyznami, bo w większości to byli mężczyźni, no i obok stałam ja. No więc on wyciągnął do mnie rękę też i powiedział, a to pani pastor. I ja mówię także, no niekoniecznie. I on mówi, no wiem, że kobiety też gdzieś tam są pastorami, ja tego nie rozumiem, ale wiem, że tak bywa. No i to też takie było niezrozumienie, bo ja nigdy pastorem jako takim nie byłam. Chociaż właśnie w tych środowiskach to jest też jest różnie, bo w niektórych organizacjach jest to możliwe, w innych nie. Z różnych powodów. To aspekty społeczne, kulturowe, przekonań, interpretacji. Jest tego mnóstwo. To można by było też debatę na ten temat prowadzić. Ale no ja w takiej roli nie byłam, ale byłam rzeczywiście gdzieś tam jako ta żona pastora. No i tak, żeby może przybliżyć, jest dużo różnych wspólnot takich protestanckich w Polsce. Czasami sobie nawet może nie zdajemy sprawy z tego. One są bardzo różne, dlatego że w przeciwieństwie do Kościoła katolickiego, który jest dość zunifikowany, jeśli chodzi o format, w jakim funkcjonuje jak gdyby w naszym społeczeństwie i w ogóle na świecie, tak kościoły protestanckie jest ich bardzo dużo. I od bardziej tradycyjnych do bardziej takich liberalnych. Naprawdę przeróżnych. Gdzieś tam większość na pewno do nas takich kulturowych wzorców pochodzi z Zachodu, głównie ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych chyba tych misji było bardzo dużo swego czasu i oni tutaj, szczególnie do naszego bloku wschodniego docierali, ale też znam ludzi, których organizacja rozpoczęła się od jakiegoś pociotka cara Rosji, tak słyszałam, więc to jest też temat ciekawy. Jakby nie było, no, więc mamy różne te wspólnoty. No więc też rola tych kobiet w tych wspólnotach jest bardzo różna. No kobiet jako całości, a grupy ludzi, ale też żon pastorów, powiedzmy. No więc akurat jeszcze powiem może, że począwszy od tego, że są takie kościoły, w których ta żona pastora właściwie to jest tylko taka reprezentacyjna, że po prostu siedzi w tej pierwszej ławce, nie? I tam sobie dzieci też ładnie w kokardach poubierane, w sukienkach i tam sobie wszyscy siedzą. I reprezentuje. Tak, ona reprezentuje, wiadomo, i w domu tam się opiekuje, no jest taką przykładną żoną, zajmuje się tymi dziećmi i w ogóle i no jakby w kościele jej rola czasami ogranicza się tylko do tego. Czasami są sytuacje, gdzie na przykład też takie kościoły, może bardziej tradycyjne, że no na przykład są jeszcze takie, że chustki noszą albo te sukienki tylko mogą, to też takich słyszałam. Chociaż nie miałam nigdy okazji być, ale słyszałam. W każdym razie są też takie, które mają jakąś tam rolę, że na przykład mogą edukować dzieci, prowadzić zajęcia dla dzieci, no ale już jak gdyby to jest, i dla kobiet na przykład, to do tego się ogranicza. A są inne też kościoły, to może już takie bardziej nowe nurty, które gdzieś tam wpływają, gdzie te kobiety, żony pastorów, no, zajmują jakąś rzeczywiście rolę w strukturze. I nie tylko w strukturze, ale też i na przykład robią coś konkretnego, nie? No w tej organizacji, której ja byłam częścią, to było takie, że no, kobiety w zasadzie mogą brać udział we wszystkim i mogą robić wszystko, włącznie z tym, żeby być pastorem.
Jeśli podoba wam się nasz content, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania kanału i do podbijania naszego filmu, ponieważ w ten sposób realnie pomożecie nam się rozwijać. A jeśli chcielibyście więcej, jeśli chcielibyście Aftertalk, newsletter i inne ciekawostki, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania nas na Hero Hero za jedyne 3 euraski miesięcznie. To jest w sumie mniej więcej tyle, co kawka. Możecie raz, że nas wesprzeć, a 2, że dostać naprawdę kopę fajnego, bonusowego kontentu. Tudzież nie wiem, jak to teraz by Pastorzycą? było. No właśnie nie wiem, teraz by było Bo pastorowa pastora, to bo jest teraz żona trzeba pastora. tak, a teraz trzeba Może, odmieniać, nie? dajmy nowo tutaj słowotwórstwo. Proponuję pastorzyca. Pastorzyca. Jeszcze były takie, że pastorałka albo Pastora, coś. ale to jest ale takie to już jest to niepoważne. słowo. To jest takie nie, niepoważne. No. Pastorzyca? Myślę, że to jest poważne? Nie, to jest takie trochę jak jakaś taka wiedźma Nie z wiem. bajki. Nie wiem, bo mi się z komarzycą kojarzy. A kurde. No dobra, ale pełniąca funkcję pastorską. O, bezosobowo Tak. powiem. No. Może tak, tak. Tak, czyli że może No właśnie, bo jak to trzeba głosić będzie z tym- kazania i jakby te Tak, że wszystkie tak jakby rzeczy. to wszystko, nie? Mhm. A twoja funkcja jaka była? No moja funkcja była taka, że ja zajmowałam się muzyką w kościele. Więc W ogóle chciałam tu tym nadmienić, chciałam tu na wizji podziękować, bo jeden z mikrofonów, na których pracujemy, to Magda nam pożyczyła. Także dziękujemy bardzo. Znaczy, no cieszę się, że jest użyteczny. Jest użycie, tak. Bardzo Czyli się cieszę. ty odpowiadałaś za sekcję muzyczną. Tak, Bo tak. w ogóle, dla tych, co tak. nie wiedzą, bo akurat ja miałam trochę w życiu do czynienia z kościołami protestanckimi, więc tu mogę troszkę powiedzieć. W kościołach protestanckich sekcja muzyczna jest niesamowicie ważna. I ona stanowi ogromną część w ogóle nabożeństwa. Bardzo dużo jest grane, śpiewane na wielu instrumentach, śpiewane na wiele głosów. I to zupełnie nie wygląda tak jak w kościołach katolickich, nie? To, że tam organista albo ewentualnie ktoś na gitarze i jest śpiewany, tylko tam to jest impreza, słuchajcie, bardzo często. Tak, tak. Chociaż w kościołach katolickich też na przykład teraz jest bardzo gospel popularny. Był A przynajmniej tak, przez no ale jakiś czas generalnie tak jak w sobie Polsce, więc gdzieś wyobrażamy, tam że to idziemy było na mszę, używane. no to raczej No nie, organista tak, i tam śpiewa, tak. nie znam się na tych piosenkach, ale tam śpiewa te piosenki. No To ja tutaj, też nie. tutaj to jest rozbudowana sekcja muzyczno-wokalna, no zespół, no po prostu zespół. Jest zespół, Tak. tak, tak. Czasami to jest nawet kilka, no bo to jest tak, że jest co niedzielę, nie? To jest troszeczkę inaczej niż jak się normalnie prowadzi zespół, dlatego że wtedy ten zespół funkcjonuje w jakimś składzie. A tutaj jest inna dynamika, dlatego że musisz co niedzielę mieć coś przygotowane, Tak. więc to się zmienia. To jest praca z wolontariuszami. No też są jak gdyby rozwojowe, bo ludzie też mogą się w tym rozwijać. Jest to jakieś, wiecie, to jest na przykład ludzie typu Whitney Houston, to Kościół był jej pierwszym miejscem, w którym No to nie jednego zaczynała. I wokalisty nie jednego, wielkiego. tak, Tak, w Stanach tak. to było bardzo dużo ludzi takich w muzyce pochodzi z gruntu kościelnego, więc no tutaj u Czyli nas ty w Polsce odpowiadałaś też gdzieś tam... za tą sekcję muzyczną i rozumiem, że się realizowałaś tam. Tak, ja uwielbiam muzykę. No. Czyli pastorowa, słuchajcie, generalnie tak long story short, żona pastora może w tych odłamach różnych protestanckich pełnić przeróżne funkcje, od funkcji ozdobnej, aż po funkcję tego, że może głosić kazania, czy właśnie odpowiadać za jakieś inne rzeczy typu sekcja muzyczna. I teraz chciałabym się ciebie zapytać o tą twoją drogę do zostania tą panią pastorową. Bo ona też, no powiem ci, że no powiedziałaś coś takiego. Uwaga, cytat, napisałaś. Weszłam z nim, czyli swoim byłym mężem, w związek małżeński, bo wmówiono mi, że to, uwaga, wola Boża. Co potwierdzili liderzy zboru i pomimo moich, czyli twoich wątpliwości, kładli nacisk na poddanie się autorytetowi. I przepraszam, ale mi skóra cierpnie. Tak. I jak dodamy to, że mówiono tobie, że musisz się nauczyć uległości, żeby wyjść za mąż, a ty miałaś to marzenie, żeby wyjść za mąż, to jest tak, przepraszam, że to powiem, ja to mówię, przemocowe i manipulacyjne, że po prostu naprawdę mi skóra cierpnie, bo mi to się kojarzy z takim, wiesz, aranżowaniem trochę małżeństwa i tego, że ty masz jakąś intuicję, coś gdzieś czujesz wewnątrz, ale masz ten autorytet, który ci mówi, Bóg cię wybrał. No i... Tak, i to nie jest pojedyncza sytuacja, tylko tyle, że ja tutaj to ujęłam rzeczywiście w taki sposób, no tak też dość konkretnie chciałam jakąś część tego podkreślić. No bo oczywiście to nie jest tak, że to było wbrew mojej woli, czy to było, ale to nie że ja nie wybrzmiewa. chciałam. Nie, także to była moja decyzja i też było do jakiegoś stopnia takie zaangażowanie emocjonalne w tą relację z tym moim byłym mężem było, więc to nie jest też tak, że ktoś mnie do tego przymusił, nie? W jakiś taki konkretny
konkretny sposób. Aczkolwiek, jak gdyby tutaj to bym chciała zwrócić uwagę na taką rzecz i ja myślę, że mogą być osoby, które czegoś takiego też doświadczyły, no też w tych kręgach takich bardziej religijnych, ale też i myślę, że poza, bo ten wpływ jednak społeczeństwa i tej otoczki wokół tego, wokół związku, no też ma jakieś tam znaczenie, nie? My nie jesteśmy, jeszcze szczególnie teraz ja z perspektywy czasu, wiecie, to jest 20 lat, ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że okej, to i to było nadużyciem, ale wtedy ja nie miałam zielonego pojęcia. Skąd miałam to wiedzieć? Nikt mi tego nie powiedział, nie? Więc No też ja się w nie tym byłam w stanie... wychowałaś. W tym się wychowałam, w ten sposób było jak gdyby to przedstawiane, więc no było jak było, ale tak jak gdyby, żeby troszeczkę może więcej dać głębi do tego, to rzeczywiście była taka sytuacja, gdzie my... jak gdyby historia naszej relacji była taka, że my się spotkaliśmy w kościele. Ja w tym kościele byłam już jakiś czas, dlatego że to był kościół założony przez amerykańskich misjonarzy. Ja wcześniej miałam doświadczenia z podobnego rodzaju gdzieś tam taką wspólnotą i też no tutaj jak gdyby w Krakowie gdzieś tam jakieś inne też kościoły poznałam w międzyczasie, przyjeżdżając tu na studia. No i przez jakiś czas my byliśmy jak gdyby gdzieś tam zaangażowani w takie, stworzyliśmy tam w ramach tego kościoła takie stowarzyszenie studenckie. No i robiliśmy różne spotkania, wyjazdy jakieś w góry, tak trochę w ramach tego kościoła, trochę ludzi też spoza uczestniczyło w różnych wydarzeniach, więc tak ogólnie było to takie fajne doświadczenie. No i gdzieś tam na jakimś etapie ten mój były mąż przyjechał do Krakowa i on jak gdyby zaangażował się w tą służbę, ale to było też takie mówienie, że on ma tutaj powołanie do tego, żeby służyć, że Bóg go powołał i tak dalej. No więc przyjechał już jako jakaś osoba do jakiegoś tam stopnia ważna, kluczowa i też jak gdyby no było to odczuwalne mimo wszystko. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest takie chrześcijaństwo ze Stanów Zjednoczonych, z tego Bible Belt, nie? Jakiś taki też tradycyjny sposób rozumienia ról, że jednak było odczuwalne, że jak facet, to ma więcej do powiedzenia. Więc trzeba go słuchać. I to no, gdzieś tam mieliśmy tak troszeczkę, współpracowaliśmy razem w ramach tego stowarzyszenia studenckiego, no i mieliśmy różne konflikty i to było niefajne, dlatego że wcześniej byliśmy jakąś grupą i to tak nie było, a tutaj się ścinaliśmy przy różnych okazjach. I potem była taka sytuacja, tak żeby już też się nie rozgadać za bardzo, ale była taka sytuacja, że ten pastor, który prowadził ten kościół, zdecydował się, że on wyjedzie z tego kraju. I jak gdyby gdzieś tam nastąpiło to, że my zostajemy, bo jeszcze w międzyczasie ja skończyłam studia, no i tak podjęłam taką decyzję, że chciałabym przez jakiś czas tutaj współpracować z tym stowarzyszeniem, ze 2-3 lata, żeby zobaczyć po prostu, czy to nie jest coś, co chciałabym robić. Ja skończyłam zarządzanie marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, więc to dla mnie to też było takie coś, że chciałam wypróbować swoich sił, nie? Żeby jak gdyby gdzieś tam w tych między ludźmi pracować w tym stowarzyszeniu, nie? Z tymi studentami w ogóle. Więc jak gdyby w tym weszłam w to i to było nazwane, no, jest to nazywane taką pełnoetatową służbą, nie? Więc jak ten pastor wyjechał, no to byliśmy w pewien sposób tak... i ten mój były mąż został powołany na pastora, miał być pastorem, że to jest powołanie i tak dalej. Bóg tak chce, więc... Gdzieś mieliśmy okazję troszeczkę więcej współpracować może razem. No i ja też miałam takie wrażenie, że on się bardzo ocieplił w stosunku do mnie w porównaniu z tym, co było wcześniej, nie? No bo wcześniej daliśmy kotę o różne rzeczy, a tutaj nagle jest, fajnie, bo ja to odebrałam trochę jako takie jakieś większe może zainteresowanie, tudzież, nie wiem, no ale chciałam też współpracować, nie? Chciałam, żeby ta organizacja się rozwijała, żeby nam dobrze szło to, co robiliśmy, więc mi też na tym zależało. Także gdzieś tam były takie okazje, gdzie się spotykaliśmy razem. No i na pewnym etapie no to było takie, no, takie dość spektakularne, dlatego że no, zaprosił mnie na obiad i mi potem powiedział, czy tam kolację i powiedział mi, że że chciałby tam się spotykać i w ogóle, a potem wyciągnął pierścionek, nie? Zaręczynowy. Czy ja dobrze zrozumiałam? Oświadczył ci się w dzień, w który cię zapytał, czy może się z tobą spotykać?
No tak, tak. I Znaczy byście nie spotykać, mieli- no to tak, że być jego dziewczyną. No wiem, nie? ale w tym wyście zasadzie. jakby przed tym nie mieli żadnej romantycznej relacji. Romantycznej? Nie. Nie. Wow. To była tylko taka jak gdyby w ramach pracy, nie? Czyli ty jakby w ogóle nie spodziewałaś się niczego. No i dobra, i czekaj, i stawiacie w takiej sytuacji. I Nie co? spodziewałam się. No właśnie, to... Ja jestem trochę głupia, jak o tym opowiadam teraz, nie? No bo patrząc wstecz, myślę sobie, o Boże. No ale dobra, i Ale jeszcze tu dobra. taki off-top. No. Dla wszystkich, którzy się na przykład wychowują albo bardzo wiele lat spędzają w pewnej strukturze, Tak. rzeczy, które dla nas z zewnątrz mogą się wydawać absurdalne, w tym momencie dla tych osób są normalne. Wiesz, o co chodzi? Tak. I Tak. w tym kontekście ciężko to oceniać. No ja mogę się tym zadziwić i pomyśleć, jak to, ale no nikt z nas nie wie, jakby się zachował, gdyby no kurczę, był w pewien sposób indoktrynowany, nie? Tak. I to jest właśnie, no bo to jest znowu z perspektywy czasu, jestem w stanie ocenić, ile z tych rzeczy, które gdzieś tam się uczyłam w tamtym czasie, nie? O Biblii, o Bogu i tak dalej. Ile z tych rzeczy jest rzeczywiście takimi rzeczami w miarę pewnymi, a ile z tego to jest cała otoczka, bo ktoś sobie coś wymyślił, bo akurat jest faza, bo akurat jest trend, bo ktoś uważa, że to jest słuszne. I to jest jeszcze czasy, wiecie, przed facebookowe, gdzie nie było tych wszystkich, no jak to się nazywają, teorii spiskowych, nie? A one w inny sposób po prostu się przekazywały. Bo to zawsze jest. Także no tutaj akurat w tych kręgach, w których ja byłam w tamtym czasie, jeśli chodzi o takie rzeczy relacyjno-romantyczne i tak dalej, to był taki trend, że tak jak gdyby no, osoby... nie wiem, że osoby zaangażowane w relacje czy coś powinny usłyszeć od Boga, że to jest ta osoba i tak dalej i wejść w to na poważnie. No czyli wola Nie? Boża. No wola Boża. Wola Boża. No No przede dobra. wszystkim, No bo i, to i musisz, ten nie... partner, pastor, twój były mąż oświadcza ci się. Tak. Co ty na to? No ja w tamtym momencie byłam tak zmieszana, ale z drugiej strony no, ja go lubiłam, bo rzeczywiście trochę tego czasu razem spędziliśmy gdzieś tam wcześniej, no i rozmawialiśmy. No i przede wszystkim to jak gdyby no tutaj to powołanie, ja chciałam dalej tam w tym kościele coś robić, miałam pomysły na to, jak kościół powinien wyglądać, w jaki sposób to może być coś, co jest rzeczywiście jakimś takim fajnym miejscem dla ludzi, żeby być i żeby być tego częścią, bo też miałam takie doświadczenia gdzieś tam za granicą, jak byłam, więc mi się to podobało po prostu. Więc ja widziałam sens w tym wszystkim, nie? Jako w ogóle, że Kościół ma sens, nie? Więc ja chciałam gdzieś tam w to inwestować, się angażować, no i tutaj jest ten pastor, no jak gdyby wydawało się to takie naturalne, że rzeczywiście fajnie, bo możemy razem zrobić więcej, nie? Ale takie ze strony relacyjnej, no to było bardzo nowe dla mnie wszystko. No bo wcześniej też jak gdyby też tak w tym moim wychowaniu, no gdzieś tam miałam jakieś relacje z facetami, ale to no nie miało tej całej takiej otoczki kościelnej, nie? Że to jest tak ważne, że to przeznaczenie, że to Pan Bóg tak powołuje i w ogóle. I tak jak gdyby tutaj no znaczy wtedy ja powiedziałam, że tak, ale z taką myślą, że gdzieś tam to ja też, będzie jeszcze czas na to, żeby to spróbować, no bo dobra, zaręczyny, chcę, tak, jestem zainteresowana, ale no będzie przestrzeń na to, żeby to zweryfikować, czy to działa, nie? No bo ja miałam to w swojej głowie, że my się żarliśmy. Więc ja byłam trochę taka... Bo ja nie? rozumiem z tej historii twojej, że ty miałaś w głowie to ale. Miałam i to teraz, ale, tak. Kolejny cytat. Przed ślubem ówczesny główny pastor powiedział mi, że jeśli w głowie pojawia mi się jeszcze jakiekolwiek ale, to znaczy, że nie jestem wystarczająco poddana i mam niewystarczające zaufanie do autorytetu przyszłego męża. Tak, to było akurat w kontekście autorytetu jego jako pastora. Tak. Jeszcze nie męża, bo to nie wiem, czy to było... Znaczy, tu po prostu jest imię, którego nie chcę używać, więc dałam, że twojego przyszłego męża. Tak. Oraz regularnie przekazywano mi słowa prorocze i interpretacje snów i się zastanawiam, kto dostawał te słowa prorocze i komu to się śniło, że tak mówi Bóg
I że ty jesteś za bardzo buntownicza i że ty musisz się po prostu poddać tej że musisz być uległa. Och, jejku. Przepraszam, Ja zapomniałam o tym, że ja ci to powiedziałam. Tak, bo ty mi to napisałaś. Wiesz, napisałam ci to, bo to był też taki motyw, że ja gdzieś tam miałam taki etap, w tym roku na wiosnę rzeczywiście, że szukałam jakichś śladów. Myślę, żebym znalazła jakiś ślad z tego roku, żeby wiedzieć po prostu, jak ja wtedy myślałam, co ja miałam w swojej głowie, że podjęłam akurat takie decyzje, a nie inne. Nie? I ja po prostu znalazłam, jejku, to było w ogóle odkrycie, bo znalazłam na swoim komputerze parę plików, w którym zapisywałam jakieś tam swoje notatki. I to było właśnie z tego roku, że jak gdyby prowadząc, następny rok to już gdzieś tam zaczęliśmy. To nie było przed ślubem, tylko to było jeszcze przed tym, jak byliśmy razem. Okej. Przed tymi zaręczynami. To, co ci napisałam. Więc teraz już sobie przypomniałam. Więc to ja to znalazłam, te notatki i to jest dosłownie cytat z tych notatek. Ja sobie zapisałam, co ten pastor mi powiedział. I wiesz, to nie jest zły człowiek, to jest naprawdę przekochany człowiek. Ja mam do dzisiaj kontakt z tymi ludźmi. Są kochani ludzie, mieszkają w Stanach. No ale oni też mieli jakiś taki swój sposób myślenia. Wiem, ale ja patrzę na to trochę Myślę, z boku. że też tego żałują. I wiesz, słowa prorocze Och. i interpretacje snów. No, tak. Raz, że sny to możesz sobie zinterpretować na 5 milionów sposobów. Ojej. No. Ciężko mi w ogóle sobie to wyobrazić, że przychodzi pastor, mówi, śniło mi się i ja to interpretuję tak, że jesteś zbyt buntownicza. Tak, to pastor akurat nie, to akurat inne osoby mówiły. Inne osoby. Tak. Że On wyciągał wnioski na temat mnie, będącej zmontowane. I nie wiem, na ile to jest też taka amerykańska kultura, bo ja potem jak pojechałam tam do Stanów i byłam przez jakiś czas też i zaangażowana w ten kościół i tak dalej, no jest tam mimo wszystko takie coś, że jak pastor mówi, że trzeba coś zrobić, to trzeba coś zrobić. I oni rzeczywiście ale tak czy to nie jest taki mechanizm bardzo władzy i taki mechanizm, który pozwala na bardzo duże nadużycia? Wiesz co, tak. Problem jest taki, że w tamtej kulturze są inne mechanizmy, które zabezpieczają przed tym troszeczkę bardziej. Co nie znaczy, że tam nie ma nadużyć. Ale jest ten poziom takiej niezależności i szacunku do jednostki jako jednostki jest tak inaczej skonstruowany niż u nas, że te nadużycia, nie znaczy, że ich nie ma, mówię znowu, ale są inne sposoby obrony przed nimi. A tutaj w tym naszym kontekście, niestety, ale to się przekłada, że jest po prostu, robi się z tego pan i władca i reszta sług. Nie? Właśnie. No bo tak, przepraszam, ja to po prostu tak interpretuję to, co ty mi dałaś. I dla mnie, dla osoby z boku trochę tak to właśnie wybrzmiewa, że oni ci wtłaczają w takim razie jeszcze od przedzaręczyn, że jesteś zbyt buntownicza, to znaczy czytaj, masz swoje zdanie. Tak. Że musisz być uległa i że jakiś jest pomysł na ciebie i tym pomysłem jest to, że zostaniesz tą żoną pastora. I ja podejrzewam, że to jest bardzo uproszczenie i na pewno twój były mąż miał bardzo dużo emocji do ciebie i ty do niego, ale jednak miałaś w głowie to ale, miałaś te wątpliwości, kłóciliście się, nie dostaliście oboje, myślę, czasu na to, żeby przetestować siebie nawzajem i zobaczyć, czy to gra, czy nie gra. Bo słyszycie słowa o woli Bożej. Tak. No dla mnie jak gdyby teraz, znowu patrząc z perspektywy czasu, to nawet kwestia tego, że ta relacja się zaczęła i tak dalej, to jest normalne. To się dzieją takie rzeczy. Problem się pojawił i to postrzegam jako wielki problem, gdzie w momencie, w którym ja zgłaszałam wątpliwości odnośnie tego, czy to jest warte, żeby dalej kontynuować w związku z tym, że my jak gdyby w tym okresie narzeczeństwa, które powinny być normalnie w zdrowej relacji, super, nie? A tutaj po prostu była ścina za ściną i naprawdę to były takie nieprzyjemne sytuacje, więc ja gdzieś tam zaczęłam trochę, że ja nie wiem, ja wolałabym się chyba z tego wymiksować. No i mieliśmy potem jedną rozmowę, bo to było jakieś przygotowanie przedmałżeńskie, coś tam, drugą rozmowę. No nie, żelazo się ostrzy żelazem, więc to tak charakter, bo to jest taki werset z Biblii, charakter człowieka kształtuje drugi człowiek, nie? I to jest fakt, to jest wszystko prawda, wszystko jest okej z tym. Tylko, że nie w takim kontekście, nie? Że nie może to służyć jako argument przekonywujący kogoś, żeby pozostawał w sytuacji, która jest taka bardzo, niefajna w tym wypadku, nie? Tym bardziej, że my nie byliśmy jeszcze małżeństwem, a troszeczkę to było traktowane tak, jakbyśmy już byli. I też inny tekst, który usłyszałam, to jest na zasadzie, jeżeli teraz zerwiesz te zaręczyny i w ogóle, no to jaki to będzie wizerunek dla kościoła, dla tego pastora i w ogóle, że to nie jest w porządku. No więc gdzieś tam te zdania na temat tego, takiej woli Bożej, że Bóg was połączył, że to widać, że razem, że tutaj w służbie, że ty masz potencjał, on ma potencjał i tak dalej, że tu możecie tyle rzeczy zdziałać.
miało to taką dużą rolę w moim przypadku, nie? Więc ja gdzieś tam zaufałam temu i myślałam sobie, okej, no ci tak widzą, a ja nie miałam na tyle jak gdyby gdzieś tam przekonania do tego swojego nie w środku. Ja bym jeszcze potem chciała o tym nie powiedzieć, ale nie miałam na tyle przekonania, żeby wtedy postawić na swoim i powiedzieć, nic z tego nie będzie, nie? A z drugiej strony miałam też jak gdyby, zależało mi, bo chcę mieć męża, ten jest w miarę spoko, każdy ma jakieś to jest takie, mi się wydaje, problemy, że może w głowie się wydawać, że to jest nobilitujące, że to jest jednak przyszły pastor, że to jest takie ważne stanowisko jednak w kościele, że to będzie jednak pasterz dla sporej grupy ludzi, którą będzie prowadził i jakby w tym kontekście te twoje wątpliwości są bardzo zrozumiałe, bo też, nie wiem, wyobrażam sobie, że możesz się zacząć zastanawiać, czy coś z tobą jest nie tak, że wiesz, że masz te wątpliwości. Tak. I podważasz samą siebie i swoje odczucia i swoje uczucia, bo przecież to jest przyszły pastor. Tak. Tutaj dużo mechanizmów zadziałało, ale kwestia jak gdyby tylko uściślę, że może akurat kwestia jak gdyby to, że ktoś ma jakąś taką prominentną rolę, bo jest to w tych kościołach jednak jakoś tam postrzegane w pewien sposób prominentny. Nawet jeżeli to jest mała grupa ludzi, ale to ma znaczenie. A to, że ktoś ma taką prominentną rolę, to akurat to dla mnie nie miało większego znaczenia. Ja to postrzegałam jako bardziej dużo roboty i odpowiedzialności niż jakieś, pastor, nie? Mnie wybrał. Ale także on był dla mnie ważny jako człowiek, nie jako funkcja w tamtym czasie. Aczkolwiek jest dużo mechanizmów z mojej strony, które wpłynęły, bo ja też jestem tak, jak gdyby miałam swoje doświadczenia. Wychowałam się częściowo, nie cały czas, ale gdzieś tam w rodzinie z problemem alkoholowym, gdzie też była przemoc. Więc ja znowu po latach wiem, jakie to są mechanizmy. Wtedy nie miałam zielonego pojęcia, że one w ogóle istnieją. Mi się wydawało, że moje życie jest w miarę normalne, nie? Bo jakoś tam sobie dawałam radę. I po latach jak gdyby też wiem, że te mechanizmy gdzieś tam się obracają wokół tego, że te doświadczenia, które dla osoby wychodzącej ze zdrowej rodziny byłyby takie, wow, ja nie chcę tego. I że mam z automatu jakąś blokadę, ja nie chcę, żeby ktoś mnie tak traktował, nie? Że w ogóle nie pozwolę sobie na to. To dla mnie to było normalne. Więc dla mnie po prostu takie, że ktoś mi mówił, że ja źle odbieram, źle odczuwam, albo że jestem zbyt taka, albo że nie wiem, mam tak, jak to mówiłam wcześniej, ty zacytowałaś, że za mało uległa, nie? To ja jestem za bardzo buntownicza. Rzeczywiście, miałam taki dość silny charakter, więc nie, chociaż wcale nie miałam. Może w niektórych rzeczach, ale tak mi się wydawało, że mają rację. Może rzeczywiście ja za bardzo tak na siebie i swoje potrzeby zwracam uwagę, a tu trzeba jednak służyć, trzeba pomagać, trzeba tego Pana Boga słuchać, a przez kogo bardziej ten głos Boży niż przez męża Bożego, nie? A jeszcze jeden taki aspekt powiem, że też kwestia bezpieczeństwa. Ja myślałam sobie, że nie ma bezpieczniejszego człowieka niż ten, który gdzieś tam przy tym Panu Bogu wręcz zapiętego trzyma, nie? Więc to jest też... A to jest tak, że jakby kto, to wynika z mojej niewiedzy, teraz ci mówię szczerze pytanie, kto nie wiem, czy ja będę wiedziała. Namaszcza przyszłego pastora na pastora? Jakby co decyduje, że akurat ten człowiek, który potem został twoim mężem, był postrzegany jako ta osoba, która będzie właśnie głosem Bożym w tym konkretnym jakby zgromadzeniu. Okej, to ja powiem w tym, bo tak jak ogólnie to jest różnie. Ale zazwyczaj to są jacyś zwierzchnicy, jeżeli to jest jakaś zorganizowana struktura, nie? Chociaż są tacy samozwańczy apostołowie i coś tam, co robią różne dziwne rzeczy, ale się na Facebooku określają jako apostoł, więc takie wątki znam też. Takiego jednego bardzo głośnego, co tam demony wypędza z ludzi w bardzo spektakularny sposób i robi live'y na TikToku z tego. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale to jest... Ja nie będę tego mówić. Ty wiesz kto? Ja miałam takie... Wiem. Pociesz... tak. Ale że ty na to trafiłaś akurat. Tak, więc, słuchaj. Niejednokrotnie mi się to wyświetliło. Jest ciekawie. On jeszcze inne rzeczy robił, gdzieś tam się na krzyże wchodził. Więc pastora, w tej organizacji, to jest zawsze jakiś... Jeżeli to są takie większe organizacje, jest jakaś struktura, to zawsze są jacyś zwierzchnicy, nie? Więc tutaj akurat to była międzynarodowa organizacja, dość duża zresztą, więc byli jacyś tam ludzie, którzy
zatwierdzili to i którzy ostatecznie go na to stanowisko powołali. No i też jak gdyby tutaj jest, bo to jest troszeczkę zazębione też z polską organizacją tutaj lokalną, więc no gdzieś tam to też zostało zaakceptowane, nie? A czy to jest tak, ktoś że, to musiał że zaakceptować. że się nie weryfikuje takich osób, bo to też jest cytat, że to, co mówił twój mąż z Ambon... Przepraszam! Mój telefon. Jak to wyłączyć, kochanie? Dobra, nieważne. Że to, co mówił twój mąż z Ambony, a to, co robił w 4 ścianach, to są 2 odległe galaktyki. I czy w takim... I czy po prostu nie ma weryfikacji takiej osoby, albo czy jeżeli, bo też mówiłaś, że były sygnały o tym, że on jest przemocowy, też nie tylko ty o tym mówiłaś, tylko że inni o tym mówili i że to jest tak, że to już zabrnęło za daleko i my nie możemy podważyć autorytetu, bo straci cały jakby zbór czy kościół na autorytecie i że po prostu czy oni jakkolwiek to weryfikują, taką osobę, która potem jest namaszczana na tak wysokie stanowiska? Tak, tylko widzisz tutaj, jak jakby to są takie rzeczy, które powiedziałaś, to jest zlepione gdzieś tam na horyzoncie czasowym w kulkę, nie? No a tak. my to mamy rozciągnięte na przestrzeni wielu, Okej. wielu lat. Czyli, że Więc to się jest jakby taki- nasilało w czasie? To może pewne rzeczy były bardziej widoczne w czasie. Okej. Więc to jest też tak, że no i tak jak zazwyczaj bywa gdzieś tam w takich konfiguracjach, że pewne rzeczy po czasie dopiero widać. No nie? dobra, ale też na powiedziałaś, że początku cała działają społeczność, dobrze. dobra, cała, No że większość nie. społeczności o tym wiedziała, że jednak sporo osób o tym wiedziało, a... Że są problemy, tak, Tak. ale to są dwie różne rzeczy, bo jak gdyby moje doświadczenie to jest jedna rzecz, a tutaj jak gdyby kwestia tego, w jaki sposób to było w społeczności, to jest jeszcze inna rzecz. Więc teraz może spróbuję jakoś tak pomiędzy nimi, że to trwa jakiś czas, więc odnośnie twojego pytania o weryfikację. Tak, są weryfikacje, tylko tyle, że zależy to od organizacji i zależy kto, jak gdyby w jaki sposób funkcjonuje, jaka organizacja jak działa. W niektórych organizacjach są większe systemy kontroli, a w innych mniejsze. I tutaj na przykład ta organizacja przez te lata też się rozwinęła, dlatego, że oni mieli różnego rodzaju wyzwania, ale to była taka dość młoda organizacja, która gdzieś tam się ukształtowała i rozwinęła w taki no, szeroki dość sposób, więc oni też nie mieli za bardzo systemów na początku, także oni mieli jakieś szkolenia dla nowych pastorów, nie mieli w tamtym czasie seminarium na przykład, czegoś, co jest jakimś tam krokiem w wielu organizacjach do tego, żeby tym pastorem zostać, a oni tam tego nie mieli w tamtym czasie, więc oni mieli jakieś szkolenia, mieli jakieś metody weryfikacji, ale one też były w dużej mierze oparte na taką subiektywną opinię, na przykład w tym wypadku tego misjonarza, tej rodziny misjonarskiej, która tutaj przyjechała, nie? Więc ci stwierdzili, że okej, tak. No i myślę, że tutaj jednak duży czynnik też jest taki, że to jest taka subiektywna opinia, ale też, no przynajmniej w tamtym czasie było tak komunikowane, no to jest wola Boża, nie? Więc po prostu, że gdzieś tam tak Pan Bóg prowadzi. I to okej, no z tym jak ktoś odbiera to tak, że tak Pan Bóg prowadzi, no to ciężko z tym dyskutować, nie? Wiem, tylko Zawsze mnie tym ciężko zastanawia, kto dyskutować. decyduje o tym, kto przekazuje te informacje, że Pan Bóg prowadzi. Jakby, czy ktoś ma jakieś wizje, czy jakby skąd to się bierze? Wiesz co, to jest dobre zagadnienie, wiesz? No to jest zagadnienie takiej laiczki Jak to- właśnie, bo w tak, mojej jak to głowie mi zweryfikować, nie stykają tak. kabelki, więc jakby No, skąd ten lud prowadzony Tak. ma tą informację, że to jest wola Boża, że ten człowiek jest namaszczony na pastora, taka jest wola Boga i bądźcie ulegli i rozumiem, że w tym kontekście może jakby też przyjmijcie to, że on jest niedoskonały, ale jest Tak. waszym tutaj namaszczonym pastorem. tak, to jest, jejku, to jest bardzo fajne pytanie w ogóle. Kaja, naprawdę. I to jest mega, mega takie głębokie pytanie, nie? Że okej, skąd wiadomo? Bo ja tutaj nie chcę też adresować kwestii doświadczeń duchowych i tego, kto co odbiera i od kogo i tak dalej. Dlatego, że sama jestem w takim miejscu, że to nie jest tak, że ja się od takich rzeczy kompletnie odcinam. Więc to nie jest jak gdyby, ale patrząc z takiej strony ludzkiej jakby, nie? No to tylko powiem, że są różne nurty i różne denominacje, różne kościoły. Są bardziej tradycyjne, które jak gdyby na zasadzie to jest głos Boży w ten sposób, że ustalają, że oni wspólnie razem podjęli decyzję, nie? I że oni się zgodzili na coś, no więc to jest to, co robimy, nie? Każdy z nas ma takie przekonanie gdzieś tam, że to jest właściwa rzecz, więc tak nam się wydaje, że to jest to, gdzie Bóg nas prowadzi w tym momencie. Więc nie wiem, podejmujemy taką decyzję odnośnie, załóżmy, nie wiem,
obsadzenia jakiegoś etatu w kościele, czy jakiegoś nowego budynku, czy jakichś tam innych rzeczy, nowego programu wprowadzonego, zmian, nie wiem, w sposobie tej przebiegu tego nabożeństwa, nie? Albo czegoś. Więc to są takie organizacje, a są też takie organizacje, które działają na bardzo zasadzie takiej, że to jest nazywane Duch Święty pokazuje, nie? Że daje, no i wtedy jak gdyby może to być kilka osób, może to być, które gdzieś tam mają podobne przekonanie, że to jest to, co trzeba zrobić, że tak jak gdyby ten Duch Święty mówił do tych kilku osób. Ale są też tacy, którzy uznają, że to jest jakaś jedna kluczowa osoba, ten jeden lider i to jest ten, który słyszy od Pana, więc za nim musimy iść, nie? Więc to są takie różne jak gdyby podejścia. No w tym wypadku, powiem szczerze, tak patrząc historycznie, ja nawet nie wiem. Nie wiem, kto podjął tą decyzję. Twoje doświadczenie w małżeństwie versus doświadczenia też i problemy, które zbór adresował w kierunku twojego męża i zachowań twojego męża i potem decyzja o tym, żeby wyjść z tej relacji, bo była dla ciebie bardzo niekorzystna. I jak wygląda wychodzenie z takiej relacji z pastorem w strukturach kościelnych? No to też dużo. Ale to dobrze, to zacznijmy o moim doświadczeniu. Może od tego, bo to mi się wydaje, że jest tutaj... Gdyby pozostałe, to jest trochę ciekawostka, a tutaj w kontekście tego, o czym mówimy, że to doświadczenie jest gdzieś tam przekładalne na wiele innych osób i sytuacji. Nie każdy musi być w zborze, żeby doświadczyć i przejść przez taki proces, więc może na tym się tutaj troszeczkę więcej skupię. I no to doświadczenie, jak gdyby gdzieś zatrzymałyśmy się na tym, że pobraliśmy się i gdzieś tam pojawiły się problemy. Nie? Znaczy one inaczej, może się nawet nie pojawiły, bo one już wcześniej były, tylko że one się w jakiś sposób zaczęły być bardziej dotkliwe, tak bym powiedziała. Tudzież ja się nie spodziewałam, bo myślałam sobie, teraz będziemy razem, no to będzie nam łatwiej jakieś rzeczy rozwiązać, no bo wtedy gdzieś tam zamieszkaliśmy razem, no była tutaj plan prowadzenia życia, tutaj kościół, tutaj te wszystkie inne rzeczy, więc myślałam, że to jest też taki moment, gdzie no pewne rzeczy się docierają, no ale powinny się dotrzeć, nie? Ale i jeszcze to jest też taki ważny aspekt, dlatego że ja w całym tym procesie byłam bardzo przekonana tutaj, że coś jest ze mną głęboko nie tak, nie? No bo ja miałam trudne dzieciństwo i tak jakby było mi powtarzane cały czas, że mam tutaj problem z zaufaniem do mężczyzn i że no tutaj w tej relacji małżeńskiej, no to w związku z tym, że to dzieciństwo, no to też gdzieś tam się, no też miałam jak gdyby takie przez jakiś tam czas doświadczenie przemocy w dzieciństwie ze strony męża mojej mamy który nie był moim ojcem. No więc to gdzieś tam zostaje. I znowu nie wychowałam się z ojcem, więc to też takie było, że gdzieś to jest we mnie jakiś taki brak zaufania, brak właśnie uległości, czy tam jakichś innych rzeczy, które były potrzebne, żeby mieć dobry związek. Tak przynajmniej w tamtym momencie to było. Taki był stan wiedzy. I no, znowu tutaj tylko nadmienię, że ja naprawdę miałam, żeby nie było, że miałam doświadczenie tylko z jakimiś patologicznymi ludźmi i mężczyznami, to nie. Ja bardzo lubię mężczyzn. Zresztą chodziłam do szkoły, do technikum, gdzie miałam 33 kolegów w klasie i byłam sama jedna i naprawdę większość z nich była bardzo super. I mieliśmy dobre relacje. Także no, ale wracając tutaj do kwestii małżeństwa, no więc gdzieś tam te pierwsze pomysły na to, żeby coś zrobić, no ale to głównie chodziło o naprawianie mnie, nie? Więc były już bardzo wcześnie, bo ja wspominam, że gdzieś tam jeździliśmy do jakichś ludzi, którzy trochę się zajmowali jakąś terapią, jacyś pastorzy gdzieś w jakiejś innej części Polski. Potem jeździliśmy gdzieś tam jeszcze do kogoś, kto niby coś tam wiedział. Były różnego rodzaju modlitwy organizowane, no też głównie o mnie, żebym tam jakoś się, nie wiem, żeby coś się zmieniło Ale to we jest mnie, niesamowite, nie? jak często się problem widzi w ofierze. No, to jak gdyby... Znaczy, to jest klasyczne zachowanie. Ogólnie, tak. Tak, no.
ogólnie tak. I to jest teraz jak gdyby jestem w innym miejscu, temat badam z innej strony, więc... Wszystko okej, wszystko okej. Ja A, cię po prostu- nie, dobra. O, No. Więc no, jakby teraz mam większą świadomość tego, jak takie mechanizmy działają. Wtedy nie wiedziałam oczywiście. Więc to jest ten taki jeden aspekt, że jak gdyby to jest ten pierwszy moment, że jak gdyby cały czas coś było nie tak. I dla mnie chyba tak z perspektywy czasu, znowu jak to wspominam, że to takie poczucie osaczenia. Myślę sobie, nie, ja miałam tyle po prostu przyjaciół, relacji, różne rzeczy robiłam i tak dalej, a teraz się czuję, jakby mi to po prostu ktoś zamknął w klatce. Że nie jestem w stanie się wydostać, że tutaj nie mogę mieć kontaktu z tymi, no bo tutaj musimy iść razem, nie mogę coś tam, bo tamci są niewystarczająco fajni i on na przykład nie lubi tych ludzi albo coś i to było dla mnie trudne takie, no ale dobra, no to było na zasadzie, to jest nowy związek, małżeństwo, tworzymy rodzinę i tak dalej, no to dobra, nie, no trzeba jakieś tam rzeczy poświęcić, nie? Już nie mogę żyć tak, jak kiedyś żyłam, no bo przecież to jest już coś poważnego, tutaj kościół, tu wszystko, poważni ludzie dookoła, więc ja już muszę tam jakoś się w tym odnaleźć. Więc no było to takie trudne, no ale znowu myślałam, okej, no może jestem niedojrzała, może tutaj nie umiem, może coś, nie? Więc to się ciągnie. Gdzieś tam na jakimś etapie podjęliśmy decyzję tak naprawdę, no bo ja pracowałam w tym kościele przez te jakieś tam, nie pamiętam już teraz, może 4 lata to było od naszego małżeństwa, a potem jak gdyby pojawiła się gdzieś tam jakaś okazja, żeby pracować poza kościołem, więc ostatecznie podjęłam tą decyzję, razem zresztą rozmawialiśmy o tym, żeby to zrobić. No bo to nasza współpraca w tym kościele była trudna i dla mnie to było trudne i myślę sobie, okej, to chyba ja jestem powodem tego problemu, bo cały czas mam jakieś wątpliwości odnośnie czegoś, coś mi się nie podoba i tak, no to dobra, no to ja w takim razie się usunę, będę coś tam robić innego. No więc się zaangażowałam w tą pracę, no ale też przy okazji tutaj dalej byłam zaangażowana w jakieś tam różne rzeczy, nie? Więc to się tak trochę na 2 fronty. Ale no doszło tak, że potem zaszłam w ciążę, urodził się syn, no i rzeczy się skomplikowały, dlatego że pojawiło się bardzo dużo obowiązków. Syn okazał się no, być taki dość charakterystyczny, miał dużo potrzeb, więc też jak gdyby to mnie do jakiegoś stopnia pochłonęło. No więc tutaj musiałam wrócić do tej pracy, więc ta praca, kościół i ten syn, no i tak obciążenie dla mnie było coraz większe. I ja znowu nie zdawałam sobie sprawy, co się dzieje ze mną, dlaczego ja się po prostu tak źle w tym wszystkim czuję. Ja gdzieś tam sobie myślałam, okej, jak będziemy mieć dziecko, to będziemy razem się nim zajmować. Tutaj się okazało, że jak gdyby większość jednak obowiązków wylądowała na mnie. No trochę ten syn jest trudny, jak gdyby stawia wyzwania, ale też no była to przytłaczająca ilość taka i też tych konfliktów było więcej. Gdzieś tam ciągłe niezadowolenie z różnych rzeczy. No i tutaj gdzieś tam się odniosłaś do kwestii rzeczywiście, no pewne rzeczy, no znowu, tu jest kwestia dyskusyjna, oczywiście każdy ma swoją opinię na ten temat, co jest przemocą, co nie jest przemocą, ale zdarzyły się sytuacje, gdzie na przykład zostałam wypchnięta za drzwi z domu. I znowu, wtedy chodziłam po osiedlu, znajomi przyjechali mnie, odebrali, bo akurat wziąłam ze sobą telefon. Było w zimie, nie miałam kurtki. No nie fajnie, nie? Niby wyszedł zaraz za mną i gdzieś tam mnie zaczął szukać, ale no i że nie wiadomo, niechcący, no serio. Teraz znowu, ja wtedy to uwierzyłam, że okej, on po prostu się tak zdenerwował i mnie wypchnął i po prostu okej. Nie, ale teraz z perspektywy czasu patrząc, no kurczę, gdzie ja bym wypchnęła z domu kogokolwiek. Domownika jakiegokolwiek? No nie wyobrażam Dlatego sobie tego, nie? Dlatego mnie to rozbraja, że Więc ty mimo wszystko cały czas boisz się tego nazwać. No wiesz co, Prosto z boję się mostu, nazwać, dlatego wiesz? że przez lata byłam jakby Ja ci tu mówiono coś mi, że to przeczytam. jest nieprawda, że No jak gdyby tak. to nie może być prawda, że ja wyolbrzymiam, że ja jestem przewrażliwiona, nie? Więc to jest też tak, ja nie chcę wchodzić w konfrontację, ja nie chcę po prostu się tym bardziej, że jak gdyby tutaj ze strony prawnej no zdecydowałam się, że mamy rozwód bez orzekania o winie, nie? Ja nie dochodziłam jakiś tam, czy było przemocowo, czy nie było przemocowo, gdzieś tam w dokumentach sądowych, no to trzeba było napisać, no, pewne rzeczy powiedzieć, no to ja powiedziałam po prostu czego doświadczyłam, nie? To nie było kłamstwo, to była prawda, ale nie chciałam o to walczyć w żaden sposób, no bo polski system jak gdyby sądownictwa działa tak jak działa i nie ma sensu. Nie było najmniejszego sensu, żeby to ciągnąć, ale no sytuacja jest jaka jest, więc...
No i ty mi tu napisałaś tak. Mhm. W domu ciągły stres, ciągłe napięcie, dzień, dwa spokoju, a potem znowu coś nie tak. Krzyk, niekończące się próby wyjaśnienia, nie wiadomo czego, wymuszenie przeprosin za wszystko. Zdarzyło się, że mnie wypchnął za drzwi, podobno dla mojego dobra. Tak, no rzeczywiście. O, tak Wiesz, napisałam, to no, ale aż- to jest moje doświadczenie, no tak było. No i tu... No No. wiesz. No i jeszcze na to wszystko dzieci, bo masz Tak, no potem dwójkę tak, dzieci. pojawiło się drugie jeszcze, tak. I mi się wydaje, że wtedy też na pewno pojawia się w głowie myśl, że to już nie tylko chodzi o ciebie, ale też chodzi o dzieci i dobrobyt dzieci, bo jeżeli mogę, mam tu kolejny cytat. No. Serce mi się krajało, jak syn bał się wyjść z pokoju i czekał, aż on wyjdzie z domu, albo prosił mnie, żebym przyniosła mu coś z lodówki, bo bał się iść do kuchni, bo zaraz tata go albo okrzyczy, albo wyśmieje. No to jest fakt. To jest coś, co mi syn powiedział. Tak. To To jak gdyby... wiesz, to Nie z tej wymyślam, nie? opowieści wynika, że trzeba ratować nie tylko siebie i tą część ciebie, która pozostała, ale też dzieci. I ja uważam, że zwłaszcza właśnie, że w kościołach bardzo źle jest widziany rozwód. I ja troszkę czasu spędziłam w kościele protestanckim i znam historię par, które się próbowały rozwodzić i znam historię par, gdzie była para, w której było bardzo jasno opowiedziane o przemocy fizycznej, bardzo mocnej przemocy fizycznej wobec żony i ta żona zdecydowała się rozwieść i cały kościół próbował ją od tego odwieść. Że on żałuje, że on się poprawi, że on teraz to, teraz tamto, teraz siamto i że nie stanęli, wiesz, po stronie ofiary i nie umocnili jej w tym, że chce odejść od oprawcy, który ją po prostu katuje, tylko po stronie tego mężczyzny, no obojętnie mogłaby być też kobieta przemocowa, wiadomo. Tak, oczywiście. Ale żeby tylko tego rozwodu nie było. tak, tak. I że jakby tu jest stąd dalsze moje pytanie o to zderzenie właśnie z tym systemem kościelnym i w ogóle rozwód z kościołem. Że to też wiesz, nie? Dwie osobne kwestie, w których tacy laicy jak my to możemy sobie nawet nie wyobrażać, nie? Przez co tam trzeba przejść. No i myślę, że znowu nie jestem w tym temacie osamotniona. Tak jak wspomniałaś, sama gdzieś tam miałaś przynajmniej obraz tego, że coś takiego Znam takie miało historie gdzieś miejsce. Nie? tak. No i także to nie jest odosobnione, myślę, sytuacja. Zresztą, no ja tak pamiętam jeszcze historycznie sprzed tych iluś tam lat, gdzie też były takie sytuacje gdzieś w stylu, że nie wiem, mąż podtapiał swoją żonę w wannie, a ona, jak gdyby Kościół mówił, że mimo wszystko to trzeba wybaczyć, nie? Że, i dalej kontynuować to małżeństwo. Słyszałam historię, gdzie mąż ostatecznie wylądował w więzieniu, bo gwałcił córkę z poprzedniego małżeństwa tej kobiety, a ona i tak chodziła, jeszcze mu coś tam nosiła i tak dalej. No i nie, bo to trzeba zachować, nie? To małżeństwo trzeba zachować. No są takie skrajne sytuacje. Ale to też ja ci Więc to powiem, jest, że no... ja nigdy tego nie zapomnę, że byłam na ślubie kogoś z mojej rodziny w kościele katolickim. I ksiądz ambony mówił, że ty masz być przy tym mężu i on naprawdę niezależnie, czy on będzie obłożnie chory i będziesz musiała jego wózek taszczyć po schodach, co jest zrozumiałe, żeby być w chorobie z partnerem, jednak mimo wszystko, czy on będzie pijany, tam cię coś, że właśnie że całe kazanie było o tym, że wcale nie będzie tak kolorowo i wymienił ileś zachowań przemocowych ze strony partnera, partnerki i że ty i tak po prostu masz trwać w tym małżeństwie. Ja sobie myślę, dole, jakby w jakim my świecie, wiesz, żyjemy, gdzie dobrobyt, jakby nasz dobrostan też psychiczny i jeszcze jak masz dzieci, to jest po prostu nadrzędne, nie? I to jeszcze w tych czasach, nie? Gdzie jak gdyby to nie musi istnieć, bo kiedyś te nadużycia, historycznie te nadużycia były, one zawsze były, nie? Tylko tyle, że my żyjemy w takich czasach, że one nie muszą być. I że możesz powiedzieć to nie. Tak, że można by było, A tutaj, nie? wiesz, tu też właśnie ten obraz się ciebie rysuje, że ty jesteś DDA, wywodzisz się z takiego wiesz, domu, z jakiego się wywodzisz i też jakby osoby z DDA są podatne na wchodzenie w przemocowe relacje, na to, że nie umieją stawiać tych granic, na to, że po prostu nie umieją mówić nie, biorą tą winę na siebie, więc to był też taki perfect match. No tak, wiesz, o co chodzi? No to są takie schematy, nie? Tak. Teraz wiadomo, że to z perspektywy czasu znowu i tego, co się uczę. I że, i to że są jeszcze schematy. właśnie nie masz wspierającego środowiska, no to jest ogromnie ciężkie. No tutaj z tym środowiskiem to też... Dobra, tak bo ja jeszcze może przesadziłam, bo też dostałaś wsparcie, żeby nie było. Dostałam wsparcie, także to nie... Także ojejku, za to jestem mega wdzięczna, ale tak chciałabym może kilka takich jeszcze myśli tutaj dać, że właśnie ten
po pierwsze ten proces, nie? Bo tutaj się zatrzymałam w miejscu, gdzie byliśmy, te dzieci się pojawiły, nie? I ten taki kryzys w przypadku mojego zdrowia psychicznego się bardzo, no taki stał się... Inaczej, doświadczyłam kryzysu, ewidentnie. Było coraz gorzej. I ja nie wiedziałam dlaczego, nie? Bo ja próbowałam różne rzeczy zmienić. Myślę sobie, okej, może jestem za dużo w tym kościele. No to troszeczkę odpuszczę. Może potem ostatecznie doszłam do miejsca, gdzie zrezygnowałam z tej pracy, która była ważna dla mnie, no bo nadawała mi jakieś tam poczucie spełnienia. I to była dobra praca, bo też jakiś miałam przychód, który no, pomagał mi tam żyć w jakiś tam sposób. Więc to było fajne. Aczkolwiek zrezygnowałam z tego, bo myślę sobie, okej, tutaj 2 dzieci, tutaj no po prostu to przeszkadza, no więc nie będę tam, no to może będzie tą rodzinę, nie? Że jest źle, no to trzeba to ratować, nie? Więc ja gdzieś tam na pewnym etapie mam taką przyjaciółkę, która jeszcze lata wcześniej no była moją przyjaciółką, jeszcze zanim wyszłam za mąż i ona no przyszła do mnie i mi powiedziała, że słuchaj Magda, to ty nie jesteś w dobrej formie, ty idź po prostu na spotkanie, ja ci dam numery do terapeuty, psychologa i po prostu idź, zobaczysz, nie? A ja przyznam szczerze, ja się bałam, bo po pierwsze tak, okej, a jeżeli to w jakiś sposób tą moją wiarę naruszy, ale wiecie, najbardziej się bałam tego, wiesz, jak sobie teraz przypomnę, no bo to była jedna rzecz, nie? Bo to było takie kontrowersyjne. Pójdziesz do kogoś, to ci będzie mówił jak żyć, a przecież ty tutaj z tym Panem Jezusem masz mieć sztamę i po prostu on ci mówi, nie? Masz od niego. Zresztą serio, nawet dzisiaj gdzieś jakiegoś posta czytałam na Facebooku i ktoś właśnie coś takiego powiedział, że nie. Bo wiecie, no studiuję psychologię teraz. Więc się interesuję tematem, jestem na jakichś tam grupach różnych i właśnie tam wyczytałam, że ktoś napisał, że to nie, to trzeba do Pana Jezusa, to nie można do psychologa. No więc, więc wiesz, to ciągle funkcjonuje, nie? Więc dla mnie w tamtym czasie pokonać barierę i pójść do psychologa, to w ogóle kosmos. Że czułam się, że okej, wszyscy powiedzą, że jestem już jakaś bezbożna albo coś tam. To był jeden aspekt. Ale drugi, którego się bałam najbardziej, to jest to, że będę musiała komuś powiedzieć, czego doświadczam w małżeństwie i jak mnie to boli. Ja się bałam, dlatego że ja sobie myślałam, to będzie jakiś Saigon, to co się będzie działo. Dlatego, że mój mąż, nie podobało mu się, jak ja mówiłam coś o nim, czy o naszym małżeństwie, kiedy on nie był przy tym obecny. I nie mógł tego zweryfikować, nie? Więc to było jak gdyby potem jakoś tam adresowane. No, robił to w sposób nie wprost, ale gdzieś tam zawsze było czuć to niezadowolenie, więc ja się bardzo bałam cokolwiek powiedzieć na temat czegokolwiek w naszym małżeństwie. A sytuacja była taka, że znowu, kiedy rozmawialiśmy z innymi ludźmi i byliśmy razem, to co ja powiedziałam, że z czymś tam mam problem, no to zawsze wychodzi, albo coś mi się nie podoba, no to zawsze to było jakoś tak obrócone, że wychodziło na to, że to ze mną jest problem. No więc na pewnym etapie to już przestało mieć sens, żebym ja cokolwiek mówiła, nie? No bo i tak nie jest nic rozwiązane, a potem jeszcze wraca to w jakiejś rozmowie, że sama powiedziałaś, że coś tam... No dobra. No w każdym razie ten moment, w którym rzeczywiście zdecydowałam się pójść do tego psychologa, to był chrześcijański psycholog, no bo przecież nigdzie indziej bym nie poszła, nie? Ale bardzo, bardzo fajny. I on mi rzeczywiście pomógł tak jak gdyby... parę rzeczy zobaczyć z innej strony. I zobaczyć te rzeczy, że w ogóle na pierwszym spotkaniu, jejku, ale to bolało, masakra. Na pierwszym spotkaniu, jak byłam z nim, on mówi, no gdzieś tam porozmawialiśmy, ja opowiedziałam, z czym się borykam, z czym mam problem, jakiego rodzaju, no oczywiście tam o małżeństwie nie mówiłam zbyt dużo, ale to tam bardziej było trochę o synu i obciążeniu i tak dalej. A on mi mówi, wiesz co, no ja widzę to, że ty jesteś okropnie zaniedbana. A ja tak, co to znaczy, nie? Jak zaniedbana? Kurczę, nie, tak niby się trochę tutaj ubrałam i w ogóle, nie? Ale że emocjonalnie, nie? Że po prostu kompletnie zostawiona samej sobie, że nikogo nie obchodzi, co się ze mną dzieje i tak dalej, że nie mam nawet do kogo pójść i buzi otworzyć. Więc jego taka pierwsza sugestia była, no się też pytał, czy tam mam jakieś przyjaźnie. No ja mówię, no tak, w kontekście kościelnym no trochę ciężko, no bo tutaj służba, bo coś tam. I on mnie tak zachęcił do tego, mówi, wie, że dobrze by było dla ciebie, dobrze by ci zrobiło, żeby gdzieś z kimś wyjść i z jakąś koleżanką i w ogóle spędzić trochę czasu. Więc
no to do mnie tak dotarło chyba wtedy, że rzeczywiście potrzebuję tego, żeby mieć kontakt właśnie z przyjaciółmi, bo ja to, no wszystko było jakby, no wtedy to już chyba tylko Kościół i rodzina i tak cały czas, nie? Więc też się czułam taka odcięta, także to mi pomogło. No a potem się zaczął ten cały proces, bo jedna terapia, druga terapia, tutaj terapia małżeńska potem wskoczyła. I to są naprawdę super doświadczenia, bo ja się bardzo, bardzo dużo nauczyłam. Dużo o sobie, ból jak nie wiem co w różnych miejscach, no bo to jest praca nad sobą, gdzieś tam nad tymi schematami, gdzie się wydawało, że jest w porządku, nie? A to się okazuje, że to nie działa. Się okazuje, że ja jestem w błędzie, że jak ja myślałam, że ja tyle z siebie daję, to ja robię źle, nie? Bo ja się w końcu zajadę i już nic nie będę w stanie dawać, ani nikomu, ani dzieciom, ani nikomu. Więc dla mnie zderzenie się z tym to było trudne. No, może tak powiem o jednym takim momencie, bo to też jak gdyby jak ktoś słucha i gdzieś tam przechodzi przez taki proces, tudzież nie wiem, zderza się gdzieś tam ze ścianą. Miałam taki jeden moment w terapii, to pamiętam go dlatego, że on mnie bardzo dotknął i może to jest jakaś taka nieduża rzecz, ale potem jak gdyby tym psychologu, z którym się spotykałam, to potem zaczęłam się spotykać z terapeutką. I ona na jakimś spotkaniu coś mnie docisnęła tak zdrowo. Powiedziała mi, że no ale jak ty się, nie wiem, czy to dotyczyło jakiejś sytuacji, jak ty się z tym czułaś? Możesz mi opisać swoje uczucia. A ja tak próbowałam coś tam powiedzieć, no, ale jak czułaś to, co to zrobiło z tobą? Jaki to miało efekt? Co myślałaś wtedy? Co czułaś? Ona tak bardziej, że co czułam, bo ja byłam bardzo dużo analizowałam rzeczy, więc ona się starała wyciągnąć ode mnie jakieś uczucia, nie? Więc coś tam, co czułaś. No i ja próbuję to nazwać jakoś tam. Mówię, no ale ja nie wiem, jak to nazwać. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że nic chyba. A ona dalej ciśnie. Ja myślę, kurczę, co ja mam jeszcze powiedzieć? I w końcu tak już, taka zrezygnowana w ogóle, mówię, wie pani co, ja już nie wiem, co pani powiedzieć. Ja już chyba wszystko pani powiedziałam. Ja naprawdę już nic więcej nie mam dla pani dzisiaj tutaj. A ona tak się patrzy na mnie i mówi, okej, no to dobrze, no to ja panią przyjmuję taka, jaka pani jest tutaj ze mną. A ja tak się patrzy na nią i tyle? Jest okej? No tak, jest w porządku, no to tutaj jeszcze jest jakiś temat, który moglibyśmy porozmawiać. I po prostu mnie to tak uderzyło, że ja jestem okej, nawet jak nie mam czegoś, żeby coś komuś dać. Ja nie wiem, to może dla niektórych ludzi to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, ale dla mnie to miało ogromne znaczenie. Że ja zawsze się czułam, i to tak podkreślę, bo to nie jest w takich relacjach, że ja jestem coś zobowiązana, że jestem komuś coś winna, że ja muszę coś dla kogoś zrobić, że ja muszę zadbać o jego emocje, jak on się czuje, czy on się czuje dobrze, czy uważać na wszystkie, no to takie DDA trochę, nie? DDA z domu dorosłych. Dziecko dorosłego alkoholika. Tak, dziecko dorosłego alkoholika, dzięki, już skróty. I że to się zwraca uwagę na każdy ruch, na każde gdzieś tam drgnienie brwi, nie? Że po prostu ktoś już jest niezadowolony, więc I ja muszę zrobić, żeby był. milion razy mocniej niż... Tak. Tak. I po prostu ten odruch, nie? Żeby zadbać o kogoś. A tutaj ta kobieta mi mówi, nie, to jest okej. I ja, że po prostu fakt, że ona jak gdyby przyjęła to, że ja już nic więcej dla niej nie mam. No nie wiem, wtedy mnie to rozwaliło. Ja pamiętam, że ja się wtedy poryczałam zupełnie, bo ja po prostu nie wiedziałam, co ze mną zrobić. No bo to ty żyłaś cały czas w czymś innym. No to jakby ci ktoś inny świat pokazał. Że jak było cały czas ode mnie jakieś oczekiwanie. Coś jeszcze za mało. Tego mało, tamtego mało, to źle, tamto źle, tego coś tam. Ja tak cały czas po prostu takie stąpanie po, jak to mówią, takich okruchach jakichś, nie? Że tam ze szkła, czy tam okruszkach. Ja to tak nazywałam, Od że jajek jest też skorupkę. cały czas chmura w pokoju. Taka czarna, Tak. burzowa chmura. Tak. Jakiejś takiej emocji, w której czujesz się dramatycznie źle. Tak, tak. I to też nie wiem, na ile chcesz powiedzieć, ale że to było w każdym praktycznie rejonie twojego życia. To, Tak. że jesteś niewystarczająca. Tak, no bo to się przekłada, nie? Że już po prostu ci się to staje taką codziennością. Cały czas jest za mało. Więc no, znowu to dla mnie to doświadczenie było takie duże ze względu na to, że to był pierwszy moment, w którym do mnie trafiło, że ja mogę powiedzieć nie, nic nie mam i to jest w porządku. Że nie jestem przez to gorszą osobą, że mam prawo po prostu do tego, żeby już nic więcej nie mieć.
No i to się jak gdyby zaczęło przekładać potem. To rzeczywiście zrobiło wewnątrz mnie taką rewolucję, że zaczęło się Niesamowite, przekładać że na niby inne taka rzeczy. mała rzecz. Niby mała rzecz. Ale ten moment taki, że to jest okej, że nic więcej nie mam i że nie muszę. I że to jest dla tej osoby w porządku. No bo to jest znowu, mówimy o takiej dość bliskiej relacji, bo ja już jakiś czas z tą terapeutką pracowałam, nie? I ona mnie jak gdyby poznała od różnych stron, gdzieś tam moje też myśli, odczucia i tak dalej, więc to nie jest taka, ja się znowu nie mam problemu, że każdemu muszę coś tam dać i w ogóle, no to inaczej są te relacje takie, no, takie na co dzień, a inaczej, jeżeli ktoś zna ciebie dużo bardziej, taka bardziej bliska, intymna relacja, nie? Więc tutaj ja to sobie tak troszeczkę wtedy pamiętam, przyrównałam, że mi to ten dół, który przez tak długi czas, znaczy jakby ta terapeutka tym swoim zachowaniem wtedy zakopała taki dół, taką dziurę, którą przez ten cały czas odczuwałam w związku z tym, że ta moja relacja z mężem była tak trudna. Że cały czas się czułam tam niewystarczająca, nie? A tu nagle w takiej relacji ktoś mi mówi, że nie, że jest okej. To też chyba jest takie potwornie trudne żyć w takim... Ja sobie to wyobrażam trochę jak takie rozdwojenie jaźni, że masz męża pastora, który z ambony przemawia o różnych wspaniałych rzeczach, miłosierdziu. Jeśli podoba wam się nasz content, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania kanału i do podbijania naszego filmu, ponieważ w ten sposób realnie pomożecie nam się rozwijać. A jeśli chcielibyście więcej, jeśli chcielibyście Aftertalk, newsletter i inne ciekawostki, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania nas na Hero za jedyne 3 euraski miesięcznie. To jest w sumie mniej więcej tyle co kawka. Możecie raz, że nas wesprzeć, a 2, że dostać naprawdę kopę fajnego, bonusowego kontentu. Byłam raz na kazaniu twojego męża, tylko bardzo charyzmatyczne. Byłaś, okay. Byłam, tak. Bardzo charyzmatyczne. Dawno, okay. Tak, dawno. I właśnie, że jest tym wzorem do naśladowania i tym modelem i prowadzi tą swoją społeczność, a tym drugim twoim mężem, który jest w domu i który się nie skleja, podejrzewam, do końca z tym, co prezentuje właśnie na ambonie w kościele. Tak, wiesz co, mi to jejku, też dużo czasu, zanim to do mnie dotarło, że to się nie skleja, nie? Bo to jest też tak, że ja gdzieś tam cały czas myślałam o tym, że przecież to, co on robi, jest tak bardzo ważne, że ja muszę pomóc i zrobić mu przestrzeń na to. Więc to trzeba było ogarnąć, dom trzeba było ogarnąć, no to ogarniam, nie? Różne rzeczy w kościele też ja, jak gdyby nie tylko samą tą gdzieś tam muzykę, ale też inne, wiele innych rzeczy robiłam w kościele, które trzeba było ogarnąć i tak sobie myślałam, ja to ogarnę. Nie było to dla mnie jakoś ważne, żeby gdzieś tam być z przodu czy coś. Zdarzało się, że były takie sytuacje, ale to było dla mnie ważne, żeby to funkcjonowało, nie? No, żeby on miał tam miejsce na to robienie tej swojej rzeczy, no bo ona jest tak bardzo ważna, nie? Więc ja o tym nie myślałam w tych kategoriach, że mi coś brakuje. No ale znowu, tutaj bardzo były dla mnie trudne te takie konflikty i to takie, że tak chcę się skupić na wyciągnąć jeden konkret, nie? Bo no na przykład właśnie w takich relacjach tutaj co mnie bardzo było bardzo trudne, może już zostańmy przy tym słowie trudne, że jak gdyby konflikty między ludźmi to jest też normalna rzecz. To się da rozwiązać, ale kiedy non-stop jest ten sam schemat za każdym razem, że ty coś mówisz i to jest tak jakby odwracane w drugą stronę i ja teraz to nazwę, wykorzystywane jako broń przeciwko tobie, nie? Ale żeby dać przykład, tak sobie myślę o sytuacji, gdzie na przykład, wyobraźmy sobie taki dialog, nie? Że no załóżmy w tym wypadku ten mąż mówi, że ja nie jestem w stanie zrozumieć, co jest nie tak, kiedy żona nie chce dotykać swojego męża. Co jest z nią nie tak? Może jej się po prostu nie chcieć. I
żona mówi w takiej sytuacji, że hej, krzyczałeś na mnie przez ostatni miesiąc po kilka razy w tygodniu. Zostałam sama z tym, że muszę się opiekować dzieckiem, dlatego że się obraziłeś i nie robiłeś nic oprócz oglądania filmów i zajmowania się jakimiś swoimi rzeczami. Druga rzecz. Trzecia rzecz, napięcie cały czas w domu w związku z tym, że się obraziłeś i nie dość, że krzyczysz, to jeszcze się obrażasz, nie chcesz rozmawiać, nie da się sytuacji rozwiązać. No więc rzeczywiście nie mam ochoty dotykać kogoś takiego. No i ten mąż mówi, no wiesz co bym nie zrobił, to tobie źle. Nic ci nie pasuje. No i kiedy masz, może być jedna taka sytuacja, może być kilka, no jejku, ludzie są różni, nie? Że te rzeczy się zdarzają, że coś tam się powie, no ale to są rzeczy też, za które się potem przeprasza, ale kiedy nie ma, w ogóle nie ma żadnych przeprosin, nie ma żadnej refleksji, że coś jest z tym nie tak, tylko to się powtarza ten schemat i powtarza, i powtarza, i powtarza. I to są na przykład takie rzeczy, które dla mnie to po prostu, to może człowieka zamęczyć. Bo to jest sytuacja za sytuacją i za sytuacją i za sytuacją. To nie jest raz na jakiś czas. To czasami kilka razy dziennie się potrafi zdarzyć. Czasami jest przerwa jakaś, jest jakiś słodki moment, jak to mówię, miodowy miesiąc, nie? Że jest fajnie. Już pominąwszy kwestię jakichś takich większych wybuchów i jakichś większych takich afer z różnego powodu. No jejku, ktoś się może nie czuć dobrze, jest gorszy dzień i tak dalej. No różne sytuacje się zdarzają, ale wiecie, kiedy na przykład się dostaje przeprosiny tylko w sytuacji, kiedy ktoś już jest naprawdę dociśnięty do muru, że hej, no kurczę, to było nie takie, to było źle i po prostu no i jeszcze ktoś inny potwierdził, że to było źle i niewłaściwe. No dobra, przepraszam. No, a za tydzień jest, wiesz, ale ja ciągle czuję jeszcze ból z powodu tamtej sytuacji. No ale przecież przeprosiłem. No i jak gdyby nie ma już miejsca na to, nie? Że to jest tak, że nie wiem, już teraz mówię hipotetyczną sytuację, ale żeby przyrównać to do takiego fizycznego doświadczenia, nie? Ktoś kogoś, nie wiem, obił i przeprosił, no ale tamtego tydzień później też boli, nie? On się jeszcze nie wyleczył, jeszcze te siniaki nie zeszły. To jeszcze boli. Więc nie możesz oczekiwać, że ktoś po prostu od razu do pionu stanie i będzie wszystko fajnie, no bo zostało powiedziane słowo przepraszam raz na 5 lat, czy tam 3, czy 2, nie wiem. Bo to różnie bywa. Ja tak trochę mówię o swojej sytuacji, a trochę o innych, z którymi mam styczność, bo też jak gdyby nie wszystko. No, ale... I prawie 20 lat małżeństwa. Tak, ja jeszcze wrócę do tego kościoła, o którym mówiłaś, bo to też jak gdyby jest jeszcze kolejny wątek, Tak. bo wiem, że mnie zapytałaś, a tutaj gdzieś tam się trochę ten wątek osobisty pociągnęłam. Nie wiem, czy to teraz, czy... Jak chcesz. No. Tak, możesz. No to tak, może. tak. Dawaj. Dobra. No więc tutaj jeszcze jak gdyby to jest kontekst jakiś tam osobisty, ale mamy też kontekst kościelny i to jak gdyby nakłada się na siebie, dlatego że no tak jak już wcześniej wspomniałaś, mogą się dziać różne rzeczy, ale nie rozwód. Tak jakby rozwód był największym grzechem ze wszystkiego. I to jest, wiecie, w całym tym procesie, to jest coś, co ja do tej pory nie rozumiem. Ja nie jestem w stanie tego ogarnąć swoją głową, że i tak jakby dla ludzi, i mi się wydaje, że to nawet to jest szerzej, to nie są tylko ludzie, którzy gdzieś tam się określają jako ludzie wierzący, tylko że to jest też dla ludzi, którzy no jak gdyby szeroka część społeczeństwa. Tak jakby to rozwód było czymś dużo gorszym niż na przykład przemoc. Że ktoś od kogoś odszedł, nie? Tak jakby naruszył jakąś wielką świętość. No tutaj jeszcze, że odchodzisz od pastora. To jest jeszcze bardziej. No. Więc jest to, tak powiem znowu, z osobistego doświadczenia i taką też historię opowiem, która no do tej pory jest taka dość poruszająca dla mnie. Bo moja sytuacja była taka, że próbowaliśmy i terapię, i coś tam. Byliśmy jeszcze w Stanach przez jakiś czas, tam gdzieś korzystając też z jakiejś pomocy. Zresztą naprawdę cudowni ludzie. To każdy chce pomóc. To w tych kręgach i znowu tutaj ja wiem, że jest dużo krytyki też, bo
Ja mam swoją teorię na to, ja mam zamiar, jak się uda pracę magisterską, być może poprowadzić jakieś badania w tą stronę, jeżeli dojdę w ogóle do tego miejsca. Ale że mam taką swoją teorię, którą jak gdyby to nie jest tylko moja teoria, tylko oparta na różnego rodzaju przesłankach i gdzieś tam zdobywanej wiedzy, że jednak w takich kręgach protestanckich gromadzą się specyficzni ludzie też. Bo nie ze względu, że to są kręgi protestanckie, ale ze względu, że to jest nisza, to jest mała grupa. Po pierwsze, trzeba mieć odwagę, żeby na przykład przyznać się do tego, że się jest protestantem. Przez lata to było problematyczne. No teraz już może mniej, bo to się troszeczkę tak inaczej, ta akceptacja społeczna i tak dalej, troszeczkę się bardziej ta odmienność gdzieś tam zaakceptowała, ale przez lata to był problem. To jest jedna rzecz, więc to wymaga troszeczkę od ludzi takiego wyjścia i powiedzenia, okej, jestem inny, nie? Więc to jest też jakiś człowiek, bo wiele ludzi no po prostu jest mimo wszystko takimi konformistami i oni zostawią to takie status quo, choćby dlatego, żeby nie wyjść, że ja odbiegam od reszty, nie? Więc to jest jedna grupa, ale jest też grupa ludzi, która gromadzi się w tych kręgach, która jest taka poszukująca, miejsca, gdzie jest akceptacja, gdzie jest jakieś... No bo rzeczywiście te środowiska często są takie bardzo, bardzo akceptujące, przyjmujące. I to jest fajne, to jest skarb tak naprawdę. Ja uważam, że to jest bardzo duży plus, że tam tyle ludzi się gromadzi takich. Ale przez to, że to jest taki charakter, przychodzą też ludzie, którzy są trochę takimi... Tu użyję biblijnego określenia, jeśli mogę. Takie owce w wilczej skórze. Nie, że oni mogą sobie sami nie zdawać sprawy. Ja nie mówię, że to są wszyscy jacyś predatorzy i psychopaci i tak dalej, ale to są ludzie z różnymi zaburzeniami. I oni sobie może nawet nie zdają sprawy z tego, jaką krzywdę innym wyrządzają, ale gdzieś tam wchodzą i działają według swojego schematu. I to niestety, w związku z tym, że tam nie ma tych takich zabezpieczeń różnych, że ludzie nie wiedzą, co z tym zrobić. Oni do jakiegoś stopnia akceptują, nie umieją skonfrontować niewłaściwych postaw. To się robi się z tego taki trochę toksyczne może się zrobić środowisko. Więc na tyle dobra, ile tam jest, niestety, ale też jest ta toksyczność. I to jest taka, ja bym chciała właśnie jak gdyby ten gdzieś docelowo ten temat zbadać, nie? Do jakiego stopnia na przykład w tej grupie ludzi jest to bardziej, te dynamiki się pokazują niż gdzieś indziej. Ale no nie wiem, na ten moment czasu to są tylko takie moje, gdzieś tam sobie szukam, sprawdzam, no bo mnie to interesuje też, nie? Takie ze strony socjologicznej i psychologicznej, nie? Ale wracając tak do tego całego tego procesu, więc no właśnie, powiedzenie w środowisku protestanckim, że się rozwodzę i to jeszcze było z pastorem, który w tamtym momencie funkcjonował jako pastor, to jest no jeden też takich nie wiem, może średniej wielkości kościołów, nie jakiś tam najmniejszy, nie? Gdzieś tam w Polsce, więc już tyle lat byliśmy w tym, więc to też nazwisko jest gdzieś tam kojarzone i w ogóle, więc to wywołało jakąś tam falę. Tym bardziej, że wcześniej ja w żaden sposób nie mówiłam, że to są problemy. Wiedzieli ludzie, wiedzieli liderzy, że mamy problemy, gdzieś tam ci z zagranicy. Wiedzieli współpracownicy, że co się dzieje, nie? Też, ale nie, no przecież nie pójdę i nie będę wszystkim dookoła mówić, że hej, źle się czuję w tym układzie. Ale także to się procesuje, nad tym się pracuje. Ja doszłam do miejsca, gdzie po prostu stwierdziłam, że szczególnie kiedy widziałam, co się dzieje głównie z jednym z dzieci naszych, to stwierdziłam, że nie, to ja po prostu, to nie może tak być. To nie może tak być, ja nie mogę po prostu żyć w ten sposób. Poprawy nie ma, tyle czasu zostało poświęcone i pieniędzy, i czasu włożone w tę terapię, w to wszystko. Próbę naprawiania tego, a ja jestem w coraz gorszym stanie, nie? Gdzieś tam też korzystałam właśnie z pomocy tej terapeutycznej i w ogóle, więc przyszedł taki moment, to jest czasami tak, że jest kropla, która przelewa czarę. Po prostu, tak, a jeszcze ja dodam, bo ty powiedziałaś, że w coraz gorszym stanie, ale ja mam tutaj w jakim byłaś stanie? Bezsenność, bóle somatyczne, ataki paniki, silne zaburzenia lękowe. Tak, żebyście mieli, bo ty tak to opowiadasz delikatnie, to ja ci tutaj
Przeczytam, tak, co mi tak, napisałaś. to zostało jak gdyby też W ostatecznie poważnym trafiłam. stanie byłaś. Byłam w bardzo poważnym No. stanie, szczególnie jak sobie przypomnę te ataki paniki i te somatyczne bóle. I znowu, jak się w tym jest, to do końca nie wiedziałam, że to są bóle somatyczne. Chodziłam od lekarza do lekarza, to mnie boli, tam to mnie boli. No w końcu wyszło, że tak, przy odpowiedniej terapii Tak, lekami więc- się okazało, że to jednak są bóle rzeczywiście Więc somatyczne. stawiamy nie? kropkę. Ty jesteś w bardzo ciężkim stanie. Dzieci, twoje w tym, decydujesz się na podjęcie tego kroku Tak. i idziesz z tym do osób w swoim zborze. Nie wiem, jak to się właśnie wydarzyło i jaka była reakcja społeczności. No właśnie. Bo ty tu też mam, słuchaj, taki Tak. cytacik, że powiedziałam, że dzięki Bogu obecne polskie prawo jest łaskawsze dla ofiar tego, o czym nie mówimy, niż to, którego oni się trzymają i powiedziałaś, że zrobisz to niezależnie od tego, co kto uważa, czy ci wolno, czy nie wolno, ale że polskie prawo jest łaskawsze. Tak, to był taki moment, no bo ja poszłam swego czasu skorzystać z pomocy prawniczej, gdzie już byłam w takim miejscu, że okej, to po prostu nie da rady i ja potrzebuję tutaj jakiejś pomocy. A ja się strasznie bałam, bo bałam się konfrontacji, bałam się znowu tej manipulacji, że ktoś mi powie, że mi nie wolno. I że, bo ci nie wolno, nie? Nie wolno ci z tego wyjść, trzeba pracować, trzeba dalej. Bo tu A też ja jest, już nie dałam rozumiem rady. to, że tam jest też ta narracja, że ty zburzysz życie mężowi swojemu. No to Rozumiem, gdzieś nie? się No też- bo to się tak, wiązało pojawiało, dla niego z tak, konsekwencjami tego, że, czy ja dobrze rozumiem, że on już nie mógłby pełnić znaczy nie może już Znaczy, no nie w tym funkcji, momencie. nie w tym zborze i tak dalej. Ja tego nawet nie wiedziałam, do jakiego to stopnia jest jak gdyby te rzeczy, no bo w tamtym momencie to już było tak, że ja właściwie chciałam się ratować, a nie rozważać te wszystkie rzeczy, nie? Więc to też jest takie, że jak już doszłam do tego miejsca, gdzie podjęłam tą decyzję i to było na jednych właśnie ze spotkań terapeutycznych, gdzie tak no po prostu pojawiło się coś, myślę, nie, po prostu to jest koniec. Oczywiście wcześniej o tym myślałam, to nie była jakaś taka decyzja pod wpływem emocji, ona się już ciągnęła przez jakiś czas, no bo to się nie poprawiało. Wiedziałaś, że 6 lat. A tak w sumie to 6 lat, tak. No. Tak, no. Gdzie to po prostu była ta praca i coś tam i to cały czas nie dawało efektów, I które podjęłaś tą prowadziłoby do czegoś. decyzję. Tak. I co? No tak, to było chyba pierwszą... napisałam informację, bo stwierdziłam, że jest lepiej w formie pisemnej. A nie, najpierw poszłam do prawnika. I od prawnika się, jak mu przedstawiłam sytuację, no to prawnik mi powiedział, jak wyglądają rzeczy. I to był ten moment, w którym ja jak gdyby... No bo ci ludzie w tej organizacji, ci liderzy, oni wiedzieli już wcześniej, że jak gdyby co się dzieje, nie? Więc oni byli świadomi tego do jakiegoś tam stopnia. Ale no to był pierwszy raz, w którym jak gdyby przyszłam z decyzją. I ja im powiedziałam właśnie, że hej, na tym etapie już niezależnie od tego, co wy uważacie za słuszne i czy niesłuszne, czy ja mam podstawy do tego, żeby zakończyć to małżeństwo, czy nie, no to wygląda na to, że prawo jest łaskawsze dla mnie i że daje mi takie podstawy i już niezależnie od tego, co wy powiecie, to ja po prostu chcę to zrobić, bo ja po prostu nie jestem w stanie tak żyć. No to był taki trudny moment, no ale oni rzeczywiście, ja się spodziewałam, że oni mnie w ogóle wykluczą ze wszystkiego, że mi powiedzą, o ty po prostu upadła kobieto, tutaj nie chcesz ze swoim mężem i tak dalej. I to pamiętam, była ogromna obawa, że ja po prostu będę wykluczona. Myślę sobie, dobrze, chociaż moja rodzina, chociaż oni też nie za bardzo im się podobało, ten mój pomysł, ale jest na tyle akceptująca, że ja wiedziałam, że ja tam zawsze znajdę schronienie, że jak coś tutaj po prostu wszystko się zawali i po prostu nikt mnie nie będzie, z każdego miejsca mnie wyrzucą, nikt nie będzie chciał mnie znać w tym środowisku, no to przynajmniej mam tą swoją kochającą rodzinę, która niezależnie od moich poglądów zawsze mnie przyjmie, nie? Więc to jest taka poduszka bezpieczeństwa, gdzie rzeczywiście to miało ogromną rolę w tamtym momencie odegrało. Ale tak chciałabym jeszcze może taką jedną historię tutaj przytoczyć, w związku z tym, że i to się pojawia też historia pod tytułem Wierzę ci. Bo to się w takich sytuacjach, powiem, jakie to ma ogromne znaczenie, wsparcie społeczne w takiej sytuacji. Bliskich, rodziny, nawet w kontekście właśnie kościoła. No bo to jak gdyby o mojej sytuacji i mojej w ogóle, mojej sytuacji,
tutaj lokalnie, no wiedziało niewiele osób, nie? Też wiedzieli tam w Stanach, gdzieś tam, gdzie toczyliśmy te wszystkie rozmowy, ale tutaj lokalnie i też w wspólnocie, której byłam, to niewiele osób, tylko te właściwie, z którymi współpracowaliśmy i to też w takiej formie ograniczonej do jakiegoś tam stopnia. No, ale wiedzieli, że jesteśmy w procesie, że mamy tę terapię i tak dalej. I był taki moment, że no znowu to z perspektywy czasu to wygląda inaczej, ale w tamtym momencie ja właśnie się czy bałam, no może bałam, nie, bałam się, że ta moja wersja rzeczywistości, to w jaki sposób ja tą rzeczywistość odbieram i jak ją widzę i tak naprawdę to moje odczucia to jest jedna rzecz, ale są pewne fakty, nie? Które to się stało, i tamto zostało powiedziane. I sytuacja wygląda tak i tak i tak. Że to będzie znowu odebrane, jak ja powiem o tych rzeczach, że one będą znowu odebrane jako moje jakieś fanaberie, jakieś wymysły, że ja sobie coś tam umyślałam, że ja mam jakieś nadwrażliwość, że jestem nadwrażliwa, że ja mam nieumiejętność, że ja nie umiem tego. I chyba jak gdyby coś, co mi zawsze w głowie brzmiało, kiedy mąż mi powiedział, że właśnie z powodu tego, że ja miałam taką trudną sytuację rodzinną, to ja nie wiem, co to znaczy być w relacji z prawdziwym mężczyzną. I dlatego są te wszystkie problemy, nie? No więc trochę to tak głęboko we mnie utkwiło, że ja się naprawdę tego bardzo bałam. Ja myślę sobie, nie, to teraz już wszyscy. Po prostu wszyscy uznają, że jestem wariatką ale ja mówię, okej, dobra, niech będzie. Ja chcę po prostu przeżyć. I myślę sobie, dobra. No więc, znaczy pozytywne było to, że rzeczywiście jak się już tak zgłosiłam konkretnie i powiedziałam, że to jest koniec z mojej strony tego małżeństwa, do tych liderów, no to tych z zagranicy, to oni rzeczywiście okazali mi duże wsparcie w tej całej sytuacji i rzeczywiście dużo mi pomogli, co ja się nie spodziewałam, także to było fajne. Bardzo. No to myślę, że też wsparło to, że tam się okazało, że były też inne problemy i że to nie tylko ja miałam problem i tutaj nie byłam jedyną osobą gdzieś tam, która została dotknięta. Że... Tak, która adresowała, że te problemy są i że one są takie no silne, nie? Więc to się tak gdzieś tam zgrało w czasie i rzeczywiście było to wsparcie i tak jakby współpraca z tamtej strony, ale też lokalnie, no tak powiem o jednej historii, która rzeczywiście mnie w tamtym momencie bardzo dotknęła, dlatego że miałam takiego kolegę z zespołu i był taki moment, on tam gdzieś czasami wpadał na nas na kawę, gdzieś tam rozmawialiśmy i ja zdecydowałam się mu powiedzieć, oprócz tak jak gdyby moich najbliższych osób, najbliższych przyjaciółek, które już wcześniej widziały o tej mojej sytuacji i w jakim miejscu ja jestem i że zresztą tam chyba już wtedy kilku osób powiedziałam, że podjęłam taką decyzję, że chcę się rozejść. Jedna moja przyjaciółka powiedziała, ja poszłam do niej i powiedziałam, mówię, słuchaj, wszyscy się modlili o cud, cudu nie będzie. Mówię, bo ja już nie jestem w stanie na niego czekać, że tu się coś zmieni, nie? A ona mi mówi, ja mówię, no i podjęłam decyzję, że będę się rozwodzić. A ona się patrzy na mnie i mówi, Magda, to jest największy cud, jaki mogłabym sobie wyobrazić. No wiesz, że w ogóle doszłam do tego miejsca, nie? Więc to takie, pamiętam, mnie to tak uderzyło. No ale tak jeszcze wracając do tej historii, to z tym kolegą właśnie, w związku z tym, że on gdzieś tam nas odwiedzał, to stwierdziłam, że jemu też powiem o tej, że to jest, jak gdyby, że jestem w takim miejscu, nie? I ja myślę sobie, okej, to będzie moment, w którym pewnie stracę tego kolegę, bo on pewnie i tak stanie po jak gdyby stronie tych wszystkich religijnych osób, które twierdzą, że nie można się rozwodzić i że ja nie mam podstaw ani czegokolwiek do tego. No więc gdzieś tam się umówiłam z nim na kawę w galerii czy coś i mówię, słuchaj, no jest taka sytuacja, bo chcę, żebyś wiedział, bo gdzieś tam mamy kontakt, czy jak przychodzi do nas w gości czy coś, to że no tutaj to jest koniec tej relacji i tak naprawdę w tym momencie, no jeszcze to nie jest oficjalne,
jak gdyby publiczne, no bo musimy przeprocesować różne rzeczy, ale dla mnie to jest koniec. No i tak sobie właśnie spodziewałam, że zaraz mi powie, że co ty robisz, Magda, i w ogóle. I no tam zapytał, że dlaczego i w ogóle no, stwierdził, że no jakby widział, bo nigdy z nim o tym nie rozmawiałam, że widział, że są jakieś tam problemy, no ale nie spodziewał się, że aż takie. I no ja mu tam parę historii opowiedziałam i powiedziałam mu takie zdanie, mówię, wiesz co, ale ja rozumiem, bo jak będziesz słyszał innych ludzi, czy tam jakichś innych, no to ty sobie po prostu pewnie to będziesz wierzył w to, co oni mówią. I to jest, ja rozumiem, no po prostu takie życie, nie? Że uznasz, że też pewnie jestem, przesadzam albo coś, nie? A on tak się uważał na mnie i powiedział, mówię, nie, mówi Magda, dobrze, że mi o tym powiedziałaś. Ja ci wierzę. I po prostu to słowo wierzę ci od osoby, która nie wiedziała o tym wcześniej, z którą nigdy nie rozmawiałam na ten temat, to po prostu coś, pamiętam, że tak mnie to poruszyło wtedy, że ktoś mi uwierzył. Ktoś, kto nie był w to jakoś tam zaangażowany, nie? I tutaj tak chciałabym właśnie kwestię tego wsparcia społecznego poruszyć, że czasami zastanawiamy się, jak pomóc osobie, która właśnie doświadcza czegoś takiego. A takie słowo wierzę ci jest w stanie zrobić cuda. Naprawdę, to jest do takiego, że takie uwiarygodnienie, nie? Że Wiesz co, może to też doda... nie wymyślam sobie, nie? Doda odwagi innym kobietom, mężczyznom w takiej sytuacji, bo też sama wspomniałaś, że ostatnio było kilka większych skandali w środowiskach protestanckich i związanych ze zdradami czy z innymi zachowaniami przemocowymi pastorów, mężów, którzy je zdradzali albo właśnie takie rzeczy i że mówisz, że widziałaś potem wysyp postów pod tytułem Przebaczam ci mężu na Facebooku. I to, że te pastorowe nie decydowały się na to, żeby podjąć tak naprawdę, uważam, walkę o samego siebie i o swoje życie i o swój komfort, czy komfort swoich dzieci. I powiedziałaś, że jesteś prawdopodobnie jedyną pastorową z takim stażem i zasięgiem działalności, która tego nie wybaczyła i która powiedziała nie i która postawiła tą granicę. Z naciskiem na prawdopodobnie, bo nigdy nie wiadomo w 100%, nie? Żeby nie było. I że w tym kontekście jesteś takim przykładem, że da się, że warto zawalczyć, że są różne problemy, ale też jest szansa na otrzymanie wsparcia od środowiska i innych ludzi i że jednak powiedziałaś, że dzisiaj, 2 lata po decyzji, jesteś bardzo szczęśliwa, chociaż jest trudno. Tak. No, obie te rzeczy, ale to pierwsze może zaadresuję tą kwestię przebaczenia, bo to jest w ogóle gruby temat. Znowu, ja nie wiem, czym się kierują ludzie, bo każda sytuacja jest inna, nie? I że są ludzie, którzy, nam się z perspektywy jak gdyby z zewnątrz wydaje, okej, no to było takie coś, że kurczę, dlaczego ona jeszcze z nim siedzi? Ale każdy ma jak gdyby swoją własną perspektywę, nie? I czy to jest z powodów religijnych, czy jakichkolwiek innych, czy rzeczywiście może gościu jest na tyle fajny, że no co tam był przemocowy, zdradzał, ale no tam... to przemocowy, ja w tym momencie na przemoc mam kosę, ale tam inne rzeczy, no to ja nie wiem, to każdy jakoś indywidualnie... Znowu, ja nie znam sytuacji ale na tyle. ty w ogóle wiesz, ale wiesz co, chcę tylko powiedzieć, że ja nie jestem pierwsza, dlatego że ja sama polecono mi jak gdyby historię innej osoby, która też miała za męża pastora i się z nim rozeszła i on był mega przemocowy, więc ta historia była dla mnie też takim... Tutaj w tym wypadku głównie sytuacja dzieci, bo ona opisywała swoje dzieci, w jakiej sytuacji one są, w jakim stanie i mnie to bardzo zmobilizowało. Myślę sobie, nie, moje dzieci są dużo młodsze w tym momencie i ja po prostu nie chcę być w tym miejscu za parę lat. Nie zafundujesz im tego. Dokładnie tak, bo ja widziałam te same jak gdyby sygnały, te same symptomy w nich, które ona opisywała, że przechodziła z tymi swoimi dziećmi, nie? Myślę sobie, nie, ja nie chcę być w tym miejscu. Dlatego zbyt zależy mi na moich dzieciach, żeby po prostu pozwolić na to, żeby to się działo, a wiem, że jak gdyby zostając w tym układzie, w tą stronę idziemy, nie? Więc to miało znaczenie. No, ale jeszcze wspomniałaś coś o właśnie innych. Tak, dużo tego jest. Zresztą za granicą też.
A jak wygląda takie teraz czasy, nie? sytuacja twoja w tym momencie jakby w tej konkretnej organizacji i jak to się skończyło dla twojego byłego męża? Bo czy to jest tak, że zostały do niego zaadresowane? On poniósł jakieś konsekwencje tego, co robił? No bo rozumiem, że nie tylko w stosunku do ciebie, ale też w stosunku do niektórych osób ze zboru, no bo były te skargi i te adresowane, te problemy dotyczące jego pewnie zachowań, nadużyć czy tam czegoś. Tak. Czy poniósł jakieś konsekwencje tego, co zrobił? Znaczy, no tak, on w tym w tym kościele nie jest pastorem. I jak gdyby nie chcę tutaj wnikać dalej, jak ta historia się toczy i co tam się dzieje, bo to są jak gdyby pewne rzeczy, informacje, które gdzieś tam dostaję, no to mogę uznać za poszlakowe, więc nie chcę tutaj się wypowiadać na ten temat. No w tym kościele nie jest pastorem. Tak, to były też, jak gdyby ja w żaden sposób nie procesowałam, nie uczestniczyłam gdzieś tam w tych innych sytuacjach, które wiem, że wystąpiły, no bo to też było gdzieś tam publicznie powiedziane na spotkaniu, ale ja sama nie wnikałam. To oczywiście przez lata słyszałam różne rzeczy, ale znowu ja tego nie procesowałam, więc przynajmniej na tym etapie, w którym były podejmowane decyzje, w ogóle nie miałam z tym nic wspólnego. A ty jako ty odczuwasz jakieś konsekwencje tego, co się wydarzyło, czy jakby nic się nie zmieniło w stosunku do ciebie? Och, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście, że odczuwam. Wiesz co, dla mnie to jest tak, kilka rzeczy, no bo ja zaczęłam gdzieś tam takie zaangażowanie w Kościół. Miałam, nie wiem, 17-18 lat. I gdzieś tam zawsze byłam z tym kościołem związana. Zawsze byłam zaangażowana w jakieś różne rzeczy. Dla mnie jak gdyby jednym z takich priorytetowych rzeczy, i rzeczywiście to było ważne i nawet teraz, po tych latach, tak jak gdyby też tej osobistej terapii, bo nie wiem ile z tego robiłam, z tego mechanizmu ratowania innych ludzi, nie? Jak to tam mówią, że ja chcę wszystkich uratować, a przecież w kościołach to się wszystkich ratuje jeszcze może bardziej niż Jezus. Ale tak ludzie tak jakby bardziej chcą uratować kogoś niż lepsi być od, nie wiem, Pana Boga czy coś. Ale no nie chcę w to nawet wchodzić. Że czasami się próbujemy prześcignąć w tym, kto jest lepszym ratownikiem. Ale jak gdyby ja gdzieś tam te mechanizmy na pewno miałam, no ale nawet po tym całym procesie rzeczywiście mi naprawdę zależy na ludziach. Ja lubiłam być też, bo jak gdyby duża część mojej pracy to było też takie, tudzież tego zaangażowania, no bo to jest bardziej, się mówi, służba, nie? To jak służba zdrowia, czy jakaś inna służba religijna. Ale to była praca z ludźmi i to też było tych różnych przypadków i sytuacji, jakie przez 20 lat można przeprocesować. Choroby, śmierci, raki, utrata dzieci. Naprawdę jest tego mnóstwo. I to mimo wszystko gdzieś tam jako osoba, która jest użyję takie słowa zarządzie, żeby to było zrozumiałe, jakiegoś zarządzie organizacji, czy tutaj w tym wypadku kościoła, to się rada w niektórych kościołach nazywa, to te rzeczy trafiają, nie? Te rzeczy dotykają. Było dużo projektów, w których wspomagaliśmy na przykład jakieś problemy mieszkaniowe rozwiązując ludziom. Rodziny, matki samotne wychowujące dzieci w różnych sytuacjach życiowych. Już nie powiem o całym kryzysie ukraińskim, gdzie miałam okazję akurat uczestniczyć. Ja tak sobie potem podliczałam, gdzie miałam okazję przeprocesować tak naprawdę około 10 000 osób podczas tych pierwszych miesięcy, pomagając im z transportem i zakwaterowaniem. Nie? No to są takie rzeczy, gdzie cały czas się ma do czynienia. Oczywiście procesowanie różnych naciągaczy też, bo ludzie wykorzystują, nie? I to też trzeba gdzieś tam zrobić, więc przez całe te lata ja byłam w to zaangażowana i no i dalej mi to leży na sercu, nie? Z tego też powodu, jak gdyby gdzieś tam się zdecydowałam iść w tą stronę pomocy takiej psychologicznej, fundacyjnej też dla ludzi, no bo zależy mi po prostu na ludziach. Zależało mi zawsze i mi zależy. Ale znowu w kontekście kościelnym to jest tak, że 20 lat byłam zaangażowana. No i ta sytuacja sprawiła, że nagle nie mogłam być. I to jest tak, że znowu ja nie wiem, jak tam rzeczy były procesowane, kto podejmował jakieś decyzje, czy coś tam, ale na pewnym etapie mi powiedziano, że
jak gdyby tutaj masz swoje sprawy do przeprocesowania i tak dalej, no to tutaj już nie będziesz. A to było też moje utrzymanie, moja praca, nie? Więc ja nagle straciłam pracę. Więc wylądowałam tak, że małżeństwo położone i to okej, to była moja decyzja, bo znowu chciałam się ratować, ale też nagle bez środków do życia, bez pracy, po właściwie prawie, nie wiem, 10 latach prawie przerwy pracy w finansach, gdzie ja pracowałam w takiej bardzo wąskiej działce, derywatywy się nazywają. I po tych 10 latach pracy tam, przerwie, jest bardzo ciężko wbić się z powrotem w ten rynek, nie? No bo masz przerwę. I to jest bardzo wąska dziedzina, więc znaleźć po pierwsze pozycję gdzieś. Firma się wyprowadziła z Krakowa, więc to też jak gdyby powrót tam nie był możliwy. I no właśnie, taka sytuacja, nie? Gdzie co ja mam zrobić ze sobą? Ale jaki był powód tego, że oni cię odsunęli? Nie mam pojęcia. Znaczy, no, chyba ta sytuacja rozwodowa, nie? Że to jest kontrowersyjne i w ogóle, że ktoś... Tam są jakieś takie wytyczne, że ktoś, kto jak gdyby nie ma tej sytuacji rodzinnej uregulowanej, takiej małżeńskiej, no to też nie może być liderem, żeby innych ludzi gdzieś tam prowadzić czy coś, nie? No ale to jest bycie ciekawe, liderem to jest jedna rzecz. Że możesz być liderem w momencie, kiedy jesteś w małżeństwie, które jest ruiną de facto, ale na papierze jesteś mężem i żoną i jesteś przykładnym małżeństwem, mimo że są sygnały, niektórzy widzą, są zgłaszane różne rzeczy i chcesz rozwiązać tą sytuację dla dobra siebie, dla dobra dzieci. I to już jest niewygodne. I to jest taki... Bo to pewnie jakaś zmiana musi zajść taka w cudzysłowie systemowa, żeby nie patrzeć na rozwód jako na... Bo to ten rozwód chyba, rozumiem, jest tak postrzegany. Nie to, że byłaś w trudnym związku, bardzo trudnym, Tak. można powiedzieć toksycznym, może tak powiedzmy, nie? Tylko to, że się rozwodzisz. I to, bo wiesz, bo ja uważam, że twoje świadectwo jest bardzo ważne z tego względu, że być może ty jesteś takim światełkiem w tunelu właśnie dla dziewczyn czy mężczyzn, bo kobiety też mogą być przemocowe w podobnych sytuacjach, które wiadomo, że ze względu na to na przykład, że przynależą do jakiejś społeczności, kościoła, czegoś, te rozwody są niemile widziane. I że może warto jednak się, wiesz, odważyć. No właśnie się odważam. No dobrze, no. No, ale to dotknęłaś tutaj tematu, który mi drąży. Jest to chyba jedna z takich najbardziej bolesnych rzeczy, które ciągle przeżywam. Mnie to ciągle boli. Ja zakończyłam jak gdyby swoją tą, jak to nazwać, posługę, cokolwiek tam, rok temu. I przyznam szczerze, że to jest coś, co ciężko się leczy. A to jest tak, że ty jakby nadal przynależysz i gdzie w tym wszystkim jest w ogóle twoja wiara? A, wiara to jest na inny podcast, wiesz? Aha, okej. Ale może pokrótce. Wiesz co, ale to jest fajnie, że zadałaś to pytanie. No, wiesz co, ja jejku, to taka sytuacja jest coś takiego w stanie zrobić z psychiką. Ja miałam lata też naprawdę, w których się zastanawiałam, co jest prawdą, czego ja mam się trzymać. Bo ja gdzieś tam szukałam jak gdyby tego... takiej jakiejś stabilizacji w wierze w kościele, nie? A tu nagle to się wszystko posypało. Jesteś w związku, który po prostu, z pastorem, który w ogóle po prostu jest jakimś kosmosem. Jest tak bolesne i to nic się nie zgadza, nie? Że jak to jest możliwe w ogóle? Że ktoś może mówić jedno, robić drugie. W ogóle to są dwa jak gdyby różne światy, nie? Że tu mówi, że cię kocha, a tu cię po prostu dzieli zaraz za coś. I to tak konkretnie. Ja nie mówię, że macie jakąś sprzeczkę, tylko to jest po prostu jakiś nagle wyżyk totalny, nie? Czegoś. I jak gdyby to się nie zgadza. Myślisz sobie, co tu się po prostu dzieje. Więc ja naprawdę lata mi zajęło, żeby gdzieś tam to sobie w głowie poukładać. Troszeczkę mi pomogło to, że rzeczywiście, bo tutaj to już byłam totalnie kościołem sfrustrowana mega, ale potem jak wyjechałam do Stanów i tam troszeczkę inne środowisko, myślę sobie, nie. To naprawdę nie chodzi o Kościół. To chodzi po prostu o naszą sytuację konkretną. To nie chodzi o to, że z Kościołem jest coś nie tak, tylko po prostu są sytuacje, które są nie tak i one wymagają zaadresowania w ramach Kościoła. Ale... jeśli chodzi o samą, tak jak zapytałaś, wiarę, no
Ja to troszeczkę oddzielam, no bo to jest, z jednej strony jest połączone, ale z drugiej strony wiara jest czymś takim osobistym, nie? I dla mnie to jest taka wiara, jak gdyby z punktu widzenia osobistego, mimo wszystko to jest coś, co można tak naprawdę w jednym zdaniu powiedzieć, że kręci się wokół osoby Jezusa Chrystusa. Tego nie da się w żaden sposób przeskoczyć, jeżeli ktoś w ogóle jakkolwiek wiąże się z chrześcijaństwem. I tutaj oczywiście chrześcijaństwo to jest aspekty kulturowe, aspekty jak gdyby historyczne, tradycje. Tego jest mnóstwo. Na przykład nasza polska kultura jest bardzo związana z tymi, jakąś tam postacią chrześcijaństwa, więc to są wartości społeczne i tak dalej. I to każde, to po prostu można dyskusję prowadzić, debaty i tak dalej, i tak dalej. Ale jak gdyby gdzieś tam to osobiste... osobista wiara, że tak użyję tego terminu, który ty mówiłaś, no to się wiąże z mojej perspektywy z osobą Jezusa Chrystusa i tego się nie da przeskoczyć w żaden sposób. Czyli to nie Z jego jest do śmiercią, końca zmartwychwstaniem, związane z nie. instytucją. Nie. I rozumiem, że twoje doświadczenia małżeńskie z pastorem i twoje doświadczenia w danej instytucji, one nie wpłynęły na to, co jest, rozumiem, głęboko w twoim sercu i na tą twoją relację, powiedzmy już, no powiedzmy, że z Jezusem. O, w ten sposób. No to trochę dziwnie brzmi, jak się mówi. Wiem, ale to tak się... Relacje z Bogiem. No mówi się relacja z Bogiem, nie? Mówi się tak, więc jakby ja użyłam tego Znaczy, słowa... ja nie chcę tego unikać jak gdyby, tylko że to czasem jest nadużywane w taki dziwny sposób tylko ja nie trochę. wiedziałam, jakiego słowa innego Nie, ja użyć, wiem, no to nie? super, nie? Super słowo, to jest dobre słowo, tylko no że... bo wiesz, tak fundamentalnie, to też, wiesz, mnie zawsze właśnie tak zadziwia, że podstawowym tym przykazaniem jest przykazanie miłości. Tak. I to też jest taki dysonans, że... Tak, i to jest ogromny dysonans. Sobie pomyślisz o tym, że tutaj było to powiedziane odnośnie miłości Boga i drugiego człowieka, nie? Że ten drugi człowiek ma wartość. A tu po prostu wartość zaczynają mieć, nie wiem, jakieś programy, jakieś kto ma rację. Ja mówię i w kontekście kościelnym, i potem to się przekłada na społeczeństwo i na różne prawica, lewica walczą ze sobą, po prostu ci konserwatyści czy coś tam. I to się robi z tego taki po prostu punkt do sprzeczania się, kto ma rację, nie? No i to dla są mnie dwie też to zupełnie właśnie różne jest rzeczywistości. bardzo mocno ukonstytuowane to narzędzie tej władzy. Tak. To mnie tak, wiesz, właśnie, że tutaj w całej tej twojej historii jest mocny taki imperatyw tej władzy. Nad tobą, nad twoim życiem, nad aspektami takimi właśnie związanymi ze zborem i tak dalej, nad tym, w jaki sposób ciebie, w cudzysłowie, programowali do tego, żeby być uległą, posłuszną i nie mieć tych wątpliwości albo zagłuszyć te wątpliwości, które w konsekwencji, gdybyś ty, wiesz, stanęła za sobą, to by tego pewnie dzisiaj nie było wszystkiego. Chociaż z drugiej strony to pewnie sprawiło, że jesteś dzisiaj człowiekiem, jakim jesteś, więc to też trudno wartościować. No tak, ale to mimo trudno wszystko, wartościować. że to dostajemy, nie? Na tacy po prostu takie rzeczy się dzieją, no i po prostu to jest to, co mamy. Tak, ale żeby taka rzeczywistość, nie? Chciałabym jeszcze, żebyś zaadresowała kwestię nadużyć seksualnych i tego, jak to, że funkcjonuje się w danej społeczności w tym kontekście protestanckiej, jak to tam było adresowane albo nie było adresowane. Okej. No tutaj to jest jakby temat też taki, że mam wrażenie, że jest to oczywiście gdzieś tam w tych kręgach religijnych będzie troszeczkę nie wiem, wstydliwym tematem często, tudzież jakimś takim, którego się nie adresuje i przynajmniej tak, co widzę ze swojego doświadczenia, że nie jest to jakiś temat, który się adresuje. Głównie się adresuje w kontekście takim, że absolutnie nie wolno seksu przed ślubem, nie? I to jest też znowu częściowo ze swojego doświadczenia ujmę to tak, pracy w kościele przez tyle lat. Wiem, że tak jak gdyby to jest to, co się mówi, robi się to, co się robi i tak jak gdyby pomija się to, idzie się dalej, nie? Że to praktyka a teoria to są dwie różne rzeczy, a nie daj Boże ktoś się przyzna, że to robił, no to wtedy jest już z tego afera, nie? Więc to jest też tak, że pewnych rzeczy gdzieś tam ktoś powie, ktoś nie powie, no właśnie. Ale to w tym kontekście, ale tutaj w kontekście tej naszej rozmowy, o której rozmawiamy i też znowu wrócę tutaj do tej działalności fundacji, którą gdzieś tam chcę, żeby mieć możliwość pomagania ludziom w takich sytuacjach, to jest
jest bardzo poważny problem, taki nadużycia seksualne w związkach. I to jest, znowu, jeżeli to małżeństwo ma przetrwać, bo jest takie założenie, że nie można go rozwalić, więc ktoś musi zapłacić jakąś cenę czasami. I czasami to jest właśnie cena takiego, że jest wykorzystywany seksualnie. I ma nawet świadomość tego, ale nie chce, tudzież nie ma zupełnie tego, jak zaadresować. Bo nie ma z kim porozmawiać, bo nie ma do kogo się zwrócić, bo nie wiadomo, co z tym zrobić i ląduje w sytuacji, gdzie po prostu uczestniczy w tym dla świętego spokoju. Więc niby to jest zgoda, ale tak naprawdę lepiej by było, by nie było. Że też jest ta narracja uległości wobec męża. Tak, jest ta narracja, a do tego dochodzi to, że kiedy mąż powie ci, że on... tak jak gdyby on sobie nie wyobraża inaczej, że jemu się należy, po pierwsze, bo to jest przecież obowiązkiem twoim tak naprawdę, nie? I to ciągle jeszcze funkcjonuje. To nie jest tak, że my gdzieś tam mówimy tutaj, że mówi się, że jest wolność, że oczywiście zgoda, nie? Najpierw było jak gdyby to prawnie, nie? Że musisz udzielić zgody. Ale nie. To w takich małżeństwach często jest jak gdyby zupełnie inny wątek, no bo skoro już udzieliłaś zgody, powiedziałaś, że jesteś żoną, no to teoretycznie czemu nie możesz tutaj funkcjonować w tej roli? Jak gdyby jako, no nie wiem jak to powiedzieć, ten obiekt, który do tego służy, nie? No bo to tak często wygląda w takich relacjach, że to jest i w momencie, ja myślę, że to jest takie najgorsze, że w momencie, w którym, i tak jak gdyby ja wiem, o czym mówię, i w momencie, w którym gdzieś tam się borykasz z tym i na przykład adresujesz to, że czuje się z tym niewygodnie, że to właśnie czuje się jak obiekt, to zdarza się, że ta druga strona powie ci, że albo czuje się przymuszona, nie? Czuje się wykorzystywana, to ta druga ci strona powie, że to nie manipulujesz seksem w takim razie. Bo skoro robisz to pomimo tego, że nie chcesz, no to znaczy, że mnie manipulujesz. Dobra, ale a ty z drugiej strony, ale masz wyraźnie. obowiązek tego robić, bo masz być uległa i to jest twój małżeński obowiązek. No niby, nie? I to jest, ja tutaj jak gdyby wspominam o tym, dlatego, że zdaję sobie z tego sprawę, że są osoby, które są w takim miejscu i dla świętego spokoju i tak dalej. I to po prostu długoterminowo to jest kompletne zdruzgotanie psychiki. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Bardzo, bardzo, nie wiem, czy jest jakaś gorsza forma takiego poczucia upodlenia, niż być wykorzystywanym seksualnie. Poczucie bycia wykorzystywanym seksualnie w relacji tak bliskiej jak małżeństwo. A w ogóle statystyki odnośnie gwałtów, nie pamiętam dokładnie teraz liczb, ale wskazują na to, jest rozmowa u nas na kanale z Anią Sieczką, ona współtworzyła taką kampanię, Boże, ona temu winna chyba się nazywała? Nie pamiętam teraz dokładnie, jak ta kampania się nazywa, ale kampania dotycząca świadomości tego, czym jest przemoc seksualna i te statystyki mówią o tym, że jakaś druzgocąca większość gwałtów to są gwałty w małżeństwie. Gwałty małżeńskie, tylko że kobiety, które są wykorzystywane, one nawet nie wiedzą, że to, co się dzieje, to jest gwałt. Tak, nie wiedzą, tudzież że... nawet wiedzą, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Co z tym zrobić, nie? bo to przecież w małżeństwie to jak mogłaś nie dać zgody, jak jesteś żoną. Więc tak, to... jak nie mogłaś nie dać zgody, tudzież, no nie wiem, jak gdyby tutaj gdzieś tam ze swojego doświadczenia, że no nie wiedziałem, że jednak nie chcesz. Pomimo tego, że ja na przykład krzyczę, wołam, zostaw mnie, płaczę, ale to nie było jasne. Nie, co ty mówisz, zostaw mnie i łzy ci lecą, ale to przecież taka gra wstępna. Taka gra wstępna, tak. No, więc to jest coś, co jak gdyby ja też znowu nie wiem, jaka jest skala, bo ogólnie tak jak to mówisz, no to jestem świadoma też, że to jest duża rzecz w małżeństwach, no ale też jak gdyby w kościołach nie wiem zupełnie, bo to jest taki temat, no nawet nie słyszałam poruszanego, a gdzieś tam jak sama go poruszyłam, to był to, no też było wyzwanie, bo nie ma świadomości, nie wiadomo o co chodzi, w ogóle nie wiadomo co z tym zrobić. Więc w związku z tym, że nie ma narzędzi, nie wiadomo co z tym zrobić, no to się, ojejku, no nie wiem, przykro mi, nie? No bo co, nie?
Wiesz, i jak gdyby znowu, jak gdzieś tam mam świadomość, w tym momencie wiem, jakiego rodzaju narzędzia w takiej sytuacji trzeba zastosować, no ale jak gdyby to się uczy człowiek Ale w tej trakcie, sytuacji nie? byłaś ileś lat temu. W tej sytuacji byłam ileś lat temu. Ale też jak gdyby tutaj chcę dodać, że to są różne formy właśnie, oprócz takiego przymuszenia fizycznego. No i może to się może zdarzyć raz, załóżmy, nie, że to jest w takiej formie. No pokaże się, że to jest problem, że dobra. No to ta druga strona może użyć innych sposobów. I najczęściej to są właśnie manipulacje, a już po prostu coś, co jest nagminnie i znowu w kręgach religijnych cytowane. Jest taki fragment z Biblii tam odnośnie tego, że coś tam jak odnośnie małżeństwa, że już ta żona nie jest właścicielką swojego ciała, tylko jej mąż, a mąż nie jest właścicielem swojego ciała, tylko jej żona, nie? Więc taki mąż potrafi powiedzieć, że słuchaj, możesz mi powiedzieć, kiedy tylko będziesz chciała, to ja jestem zawsze gotowy. Także możesz mi zawsze powiedzieć. No i to ma tak działać w drugą stronę też, nie? Więc jak ja ci mówię, to ty też masz być gotowa. Tylko, że wiesz, jak gdyby sytuacja jest zupełnie inna, nie? No bo jeżeli ona, nie wiem, jest obciążona, że tutaj takie różne rzeczy i ona nie ma naprawdę ochoty, on jeszcze ją zwyzywa, albo nawet jeżeli to nie jest jakieś zwyzywanie, tylko jakiegoś innego rodzaju nacisk, tudzież kompletnie zleje jej jakiekolwiek potrzeby, które ona ma, nie? I ona się nie czuje, że ona chce w tym uczestniczyć. Ale on mówi, nie, to wiesz, ja jestem zawsze gotowy, jak będziesz potrzebowała, to jestem dla ciebie, no to ty też bądź dla mnie, nie? No i to jest taki układ. No, czy on jest równy? Nie, więc po prostu tutaj trzeba sobie, jak gdyby są różne sytuacje, ale ten fragment rzeczywiście jest często wykorzystywany, ja go słyszałam nie wiem ile razy, że no przecież tak w Biblii jest napisane, no to trzeba tak robić, nie? Ale to tak nie działa. I zresztą kontekst tego też jest inny, nie? Ale to ale kogo moglibyśmy by to wnikać. To jest po prostu jakby, tak. Kogo by to interesowało, jaki to jest kontekst? Jak to akurat pasuje. Akurat pasuje. No. Tak, jak jest parę innych rzeczy, które też pasują zawsze jak pasuje. Chociaż też mi się to wydaje, że takie argumenty właśnie wykorzystują jednostki przemocowe i akurat te, które są w kościele i mają wiedzę dotyczącą, nie wiem, Pisma, Biblii, to wykorzystują to jako swoją przewagę i rzucają takim argumentem, a nie wiem, a predatorzy w innych dziedzinach zrobią to inaczej i że to też mi się wydaje, że to właśnie nie do końca jest związane tak naprawdę z naukami Kościoła, nie? Tylko z tym, że przemocowa osoba potrafi wykorzystać coś na swoją korzyść, ale to, że w tych społecznościach kościelnych seks jest tematem tabu i seks jest tematem, o którym się otwarcie nie rozmawia, jest tematem, o którym się nie edukuje, co w ogóle mi się w głowie nie mieści, to jest patologia systemu i to jakby, nadchodzą już kolejne pokolenia i ja mam nadzieję, że to się zmieni, bo wiele też kobiet w małżeństwach, dzieciaków, które są na początku swojej drogi i szukają, no wiesz, jakby, no i one też nie wiedzą. Na forach internetowych, i różne sytuacje się dzieją. Na Minecrafcie. Na Minecrafcie. Więc edukacja seksualna jest po prostu kluczowa i tak samo to, że jeżeli doświadczasz przemocy i nadużyć seksualnych i niezależnie od tego, w jakiej jesteś sytuacji, czy należysz do kościoła, czy twój mąż jest jakimś prominentnym, kimś wysoko postawionym, niezależnie po prostu trzeba szukać pomocy i nawet jak nie publicznie, tak jak ty to mówić o swoich doświadczeniach i dochodzić swoich praw, bo nikt nie ma prawa ci powiedzieć, że to jest twoim obowiązkiem, albo to jest wola Boża, albo co tam jeszcze, że masz być uległa. To jest twoje ciało, ty o nim decydujesz i po prostu każda forma nacisku to jest forma przemocy. No i tutaj tak jeszcze bym dodała, dlatego że prawnie pewne rzeczy są uregulowane, ale w kościołach właśnie znowu to jest, my mamy Biblię, nie? Tylko Biblia, część Biblii to jest prawo w ogóle historycznego narodu, który żył kilka tysięcy lat temu, a druga część, też z 2000 lat temu i prawo jeszcze innego narodu jest wzięte pod uwagę, więc rzymskie w tym wypadku. Więc gdzieś tam, nie? Te rzeczy się zazębiają i my jakby gdzieś tam, ja ci pisałam o tym, że to jest właśnie Kościół, to jest taki ciekawy twór, gdzie się mieszają te różne systemy i że czasami nie wiadomo po prostu czego się trzymać, nie? Ja gdzieś tam w tym swoim procesie doszłam też do miejsca takiego, że nasze polskie prawo tak naprawdę jest bardzo zbliżone do tego odnośnie właśnie takich rodzinnych rzeczy, rozwodów, życia, jest zbliżone gdzieś to społeczeństwo sobie wypracowało coś,
coś, co jest zbliżone w jakiś sposób do tego starożytnego prawa, tylko że musimy to tam wnikliwie czytać i szukać. I oczywiście są ludzie, którzy się tym zajmują, są historycy, którzy badają i tak dalej. I można się od nich dużo dowiedzieć, jeżeli komuś jest potrzebne, ale znowu tendencja w kościołach jest taka, że tylko to się tak wszystko po łebkach. I jakieś takie, i to jest wszystko wymieszane. Troszeczkę tamtego, troszeczkę tego, troszeczkę, ja się śmieję, że archaicznej mądrości, troszeczkę Bible Belt ze Stanów Zjednoczonych, no bo stamtąd dużo misjonarzy i kościołów i kultura jak gdyby się przesiąknęła, a troszeczkę naszego polskiego i zależy co komu pasuje, to sobie akurat w tym momencie wybierze. I to jest takie, to jest trudne, dlatego że w takich sytuacjach no po prostu są pewne wytyczne i dobrze jest by było skorzystać właśnie na przykład z naszej polskiej tutaj też niedoskonałego prawodawstwa, ale ono chroni mimo wszystko, ono chroni do jakiegoś tam stopnia ofiarę. I rzeczy są dalej tutaj kontynuowane, nad tym się pracuje i tak dalej, gdzieś tam uzupełniane, ale ono jakoś tam chroni i trzeba to mieć na uwadze, że to jest mimo wszystko takie bardziej bym powiedziała zgodne nawet z tym biblijnym przekazem odnośnie miłości bliźniego, niż oczywiście to, co czasami się myśli, okej, ten bliźni musi poświęcić, położyć swoje życie za kogoś, kto tylko po prostu wykorzystuje, nie? Tak. No. Tak. To też są twoje słowa, że ważne jest to, żeby wybrzmiało, że w dużej mierze w tych środowiskach są naprawdę dobrzy ludzie, którzy niosą wsparcie, którzy niosą pomoc, którzy niosą ciepło, którzy niejednokrotnie ratują życie, którzy przygarną, w cudzysłowie przygarną ludzi w sytuacjach granicznych, kryzysowych, gdzie te osoby mogą szukać ratunku i że to też są osoby, które... że organizacja jako organizacja, ale też osoby cierpią z powodu zachowań przemocowych kilku osób. Tak. I żeby też nie umalować, nie zmalować tu teraz obrazu tego protestanckiego kościoła jako jakiejś Sodomy i Gomory, Gomory używając tutaj biblijnej nomenklatury, tylko że niestety, tak jak w innych środowiskach, jesteśmy tylko ludźmi i po prostu zdarzają się takie sytuacje, co nie zmienia faktu, że pewne, tak jak ja na to patrzę z boku, jak o tym rozmawiamy, pewne struktury są archaiczne, przestarzałe i że się przykłada nadmierną wagę chociażby do tego, żeby pozostać w małżeństwie, zamiast na przykład patrzeć na dobrobyt, dobrostan, nie wiem, żony, dzieci i tak dalej. Więc to jest bardzo złożone, ale też chciałabym, żeby wybrzmiało, że to nie jest to, że my tu teraz napieprzamy na Kościół jako taki. Nie. Opowiadasz swoją jednostkową historię i na koniec chciałabym jeszcze troszkę o twojej fundacji, która powstaje, Sztuka Wyjścia, że chciałabym, żebyś tu powiedziała jeszcze może to, co mi poza kamerami powiedziałaś, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to może w każdej chwili. Tak, to ja jeszcze to dopowiem, ale jeszcze jakbym się mogła na chwileczkę Zapraszam odnieść do czegoś, serdecznie. co powiedziałaś wcześniej, bo właśnie o tym kościele, nie? Jak spędziłam znowu 20 lat w kościele. Taką ciekawym moim doświadczeniem było, bo w tym roku miałam okazję skończyć taki kurs z jedną z metod terapii, żeby tutaj się dokształcać i rozwijać w tej dziedzinie. I uderzyło mnie to, jak wiele rzeczy, o których te uczestniczki kursu, które w większości były już terapeutkami, były już psycholożkami, bo akurat same panie były na tym kursie. I one rozmawiały o różnych takich właśnie sytuacjach i różnych doświadczeniach z klientami, z pacjentami, z którymi miały do czynienia. I ja byłam w szoku, jak dużo z takich sytuacji ja miałam okazję tak jakby przeprocesować. I to jeszcze na długie przestrzeni czasu, bo często to są relacje, które trwają tam 10, 15, 20 lat, nie? Z ludźmi, którzy gdzieś tam się przewijają, pojawiają, znikają i tak dalej. I wiele z tych sytuacji, które one rozmawiały, ja miałam okazję przeprocesować. Więc ja tak jak gdyby wracając do tego kwestii Kościoła, że to jest jednak miejsce, które może być takim miejscem, które, tak jak mówiłaś, z jednej strony daje rzeczywiście jakiegoś rodzaju pomoc w takich sytuacjach kryzysowych, ale z drugiej strony tam jest jeszcze więcej potencjału tak naprawdę. Tego może być więcej, dlatego że tam naprawdę jest mnóstwo fajnych ludzi, którzy chcą dawać.
którzy gdzieś tam są na tyle ogarnięci i też tak trochę w tej takiej, no też z powodów takiej wiary, nie? Że tutaj nie będę inwestować tylko w swoje ziemskie życie i zbierać te dobra materialne i tak dalej, ale będę myśleć o czymś więcej, nie? I gdzieś tam się ta uwaga kieruje na innych ludzi, na tą pomoc, na to wsparcie, nie? Że ktoś tam zorganizuje jakiś obiad, że ktoś zorganizuje jakiś wyjazd gdzieś, że ktoś komuś za coś zapłaci, że ludzie z radością gdzieś tam dają, żeby komuś innemu się dołożyć, nie wiem, do jakiejś inwestycji takiej, no bo jest mu ciężko, nie? Bo takie też sytuacje były. Ktoś był w długach. Naprawdę, ja przerabiałam osobiście kilka takich sytuacji, gdzie ktoś był naprawdę w ogromnych długach, w takiej pętli, nie? I byliśmy w stanie wspomóc tą osobę i ją z tego wyciągnąć. Jako Kościół, nie jako jakaś organizacja zewnętrzna, tylko jako tutaj wspólnota. Więc to są takie rzeczy, gdzie myślisz sobie, jejku, no super. Patrząc po tych 15 latach, nie wiem, że ta osoba przez co przeszła, z tego wyszła, jest w zupełnie innym miejscu. Kurczę, no super to jest, naprawdę. Więc znowu tutaj ja troszeczkę właśnie stoję, bo ja wiem, że jest duża krytyka w stronę Kościoła, bo to są różne przekręty i mam świadomość, jejku, mnóstwa rzeczy. Możemy o tym rozmawiać. I jeżeli właśnie ktoś został tym dotknięty, zraniony i tak dalej, ja nawet jestem gotowa o takich rzeczach porozmawiać i znowu gdzieś tam na ile czasu wystarczy, oczywiście można do mnie pisać. Też już tutaj w ramach fundacji, która ciągle się jeszcze kształtuje, ale to już będzie funkcjonowało niedługo, więc możemy te rzeczy adresować i jak gdyby jestem w stanie gdzieś tam różne takie kwestie wyjaśnić też, rozdzielić kwestie, co jest Pan Bóg, a co jest inne czynniki, bo to są bardzo złożone często czynniki, nie? Ale myślę, że tam jest potencjał w Kościele duży. Ja tak gdyby to, co już robię, to nie jest w ramach Kościoła, tylko poza, ale znowu, myślę, że tam potencjał jest duży, ale będę to mówić i to jest coś, co będzie w pewnym sensie moim oczkiem w głowie, że tam trzeba zdrowia. I tam, gdzie nie ma tych systemów, żeby było jakieś bezpieczeństwo dla ludzi i ochrona przed właśnie nadużyciami, to trzeba coś zrobić, żeby to wprowadzić. Właśnie dla bezpieczeństwa. Żeby ludzie nie byli tak krzywdzeni i to znowu, tak jak wspomniałaś, przez jednostki. Tudzież przez brak zabezpieczeń, bo czasami te jednostki są gotowe się zmienić, są gotowe coś poprawić, one nawet nie są świadome, że one takiego rodzaju spustoszenie zrobią, ale nie ma zabezpieczeń, nie? I to jest problem. Że nie ma jak gdyby nikogo, kto by przyszedł i powiedział, to nie jest w porządku. Bo ludzie się boją, no bo przecież głos Pana. Tak. Bo jest wielki mówca na scenie i on pięknie mówi. A wiemy, że często ci ludzie, którzy mają ten piękny, wspaniałą charyzmę, jak to mówią, mówią rzeczy, które jedno mówią, a drugie robią. No też nie tak, jest tajemnicą, że do takich funkcji przywódczych ciągnie specyficzny typ osób. No właśnie, i to to jest też jest jakby problem. osobna kwestia, że te osoby mają takie predyspozycje do tego, żeby tak zaczarować, Tak. wspiąć się po drabinie, zdobyć władzę. Tak. No ale to też jest bardzo długi, osobny jest temat długi i tu też proces, specjalnie nie tak. używamy pewnych słów, nie Tak. diagnozujemy pewnych zaburzeń, ale jakby myślę, że to nie jest naprawdę trudne wywnioskować z tej rozmowy, tak. o czym my o co chodzi. Tak, nie? bo to jest klasyczny schemat. Problem jest taki, że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak to działa, bo to jest klasyczny schemat działający w społeczeństwach. Mamy o dużej skali, czyli dyktatorów, którzy robią zniszczenie i kiedyś Kapuściński chyba napisał coś takiego, że nie byłoby dyktatora, gdyby nie było jego świty. On tam się odnosi do któregoś z kraju w Afryce. I ta świta, nie? Mhm. Skąd się bierze ta świta? Mhm. W jaki sposób ta świta się kształtuje i to jest duża skala, nie? I my to widzimy, bo widzimy tych dyktatorów, widzimy tego Putina i tam teraz obecnie, czy tam jakichś innych, historycznie mnóstwo, ale w małej skali też. I to się dzieje zarówno w organizacjach, szczególnie uczelnie, służba zdrowia często. Ktoś sobie znajdzie swoje poletko i tam jest królem, nie? Mamy, no nie wiem, najprzeróżniejsze organizacje. I to samo jest w Kościele. Niestety, ale i my tego doświadczamy. I często mamy ten problem taki, że Kościół jest brzydki B i tak dalej. Nawet dla kogoś, kto gdzieś tam chciałby mieć jakąś, jak ty powiedziałaś to wcześniej, relację z Jezusem. Ja nie mówię tutaj o tych, co nie chcą, tylko o tych, co chcą. Ale jest ona ich przeszkodą, bo czują się przez to ranieni, bo to są nadużycia i nikt tego nie pilnuje. Nikt nie potrafi powstrzymać. Nie ma narzędzi do tego, nie? Więc to jest jakaś też taka kolejna rzecz, gdzie chciałabym gdzieś tam widzieć
że jest proces do kształtowania takich Ja narzędzi. myślę, że nie? nawet takie adresowanie głośno pewnych rzeczy to już jest pewien przyczynek do zmiany, bo takie osoby jak ty jakby no trochę poruszają tą strukturą, pokazują, że nie uda się wszystkiego zamieść pod dywan, bo znajdą się osoby, które będą głośno mówić o pewnych patologiach związanych z systemem. Tak. I na koniec jeszcze chciałam o tej twojej fundacji właśnie, żebyś zachęciła, że jeżeli ktoś potrzebuje być może wsparcia, pomocy, to co trzeba zrobić? Tak, to będzie tutaj Umówiłyśmy się już, że będzie jakiś kontakt. Tak, będzie I to i żebyście będzie się ten nie krępowali napisać do Magdy, Tak, jeżeli tak. potrzebujecie, bo wyraziła taką chęć i taką otwartość, Tak, że to nie można... jest jednoosobowa fundacja, bo mam też, super ekipę fajną, które tutaj właśnie zbieramy rzeczy do kupy. No troszkę się to nam przeciąga, ale to tak jak zazwyczaj bywa w takich sytuacjach. Wiesz co, może do momentu publikacji już no to właśnie, będzie działało, bo tego nie wiemy może do końca, będzie kiedy my to formalnie, wrzucimy. nie? No bo tutaj już działa, tam różne rzeczy sobie to robimy, ale formalnie jeszcze musimy to jak gdyby zalegalizować. Ale jakby nie było, to kontakt jest. Powiedz jeszcze na Niezależnie od koniec, tego, jakie czy formy formalny, czy nie. wsparcia to będą? To jest dobre pytanie, bo mamy częściowo już zaplanowane niektóre rzeczy, a niektóre są jeszcze tak ciągle, na pewno jakieś grupy wsparcia i na pewno pomoc indywidualna. I to jest też bardziej na zasadzie takiej, ja nie jestem terapeutką, więc nie będę takich rzeczy... Ale będziesz. No mam nadzieję, gdzieś tam w tą stronę idę przynajmniej. To jest długa droga, ale jakąś tam formę wsparcia jestem w stanie, biorąc pod uwagę doświadczenie i jak gdyby do tej pory zdobyte umiejętności, jestem w stanie dać przynajmniej taką prowadzącą dalej, posyłającą dalej, zależnie od tego, gdzie jest potrzebne. Więc, no a na pewno, jeśli chodzi o te wszystkie struktury kościelne, no bo tutaj jak spędziłam tyle czasu, że i zresztą chyba stąd z tych środowisk mam najwięcej kontaktów do tej pory, bo już rzeczywiście sporo osób się ze mną skontaktowało, słysząc gdzieś tam o mojej historii i próbując zasięgnąć jakieś porady też w swojej i w ogóle sytuacji. powiem ci, że I to naprawdę fajne spotkania. Tak. I jejku, tak mi jest cudowne dziewczyny, które naprawdę szukają, po prostu chcą dobrze, nie? Tylko, że znalazły się w sytuacji, no bo głównie dziewczyny, mam jeden mężczyzna gdzieś tam się pojawił, ale szukają rozwiązania i tutaj jak gdyby w tym kontekście rzeczywiście jestem w stanie pomóc, no bo też mam swoje doświadczenia i jak gdyby wiedzę, którą zdobyłam w tym czasie, więc no... Magda, dzięki wielkie, że się podzieliłaś tą historią. Podziwiam za odwagę. Czy zostaniesz z nami jeszcze chwilę na Aftertalka? To jest takie 10-15 minut rozmowy po rozmowie dla naszych wspierających patronów i subskrybentów. Zamknięte za payrolem. Oczywiście, super, więc słuchajcie, jako że taka praca, jaką my wykonujemy, no to my zarabiamy z tego, że nas oglądacie albo nas wspieracie. Więc zachęcam serdecznie do wspierania naszego podcastu. Można zostać naszym subskrybentem na Hiro Hiro, do czego zachęcam bardzo, bo tam macie, ja potem po rozmowie z gościem, gościnią piszę newsletter, jakie miałam wrażenia i co tam mi do głowy przyszło. Dzielę się wszystkimi, nie wiem, rzeczami, które zostały wspomniane, linkami, filmami, masę różnych takich ciekawostek dorzucam, więc bardzo serdecznie was zachęcam do tego. Oczywiście wrzucamy tam aftertalki, więc jest dużo bonusowego dobra. Na Hiro Hiro można nas subskrybować za 3 euro miesięcznie, więc to nie jest jakaś duża, myślę, kwota. Można nas patronować na Patronite, albo można zostać naszym wspierającym na YouTubie, więc do wyboru, do koloru. Dziękuję wam wszystkim i w szczególności chciałam podziękować patronce Krasulce, patronce Julce, patronowi Mikusiowi, patronowi Tomkowi, patronowi Kubie, patronowi Maksymilianowi i patronowi Wojtkowi. Thank you, bye!